Siemanko, witam wszystkich w Pauper Dojo, ja jestem Kusza, a moim gościem dzisiaj jest zwycięzca ostatniego turnieju Common, czyli Aimer. Cześć Aimer. Cześć Kusza, cześć widzowie. Miło mi Cię gościć. Z tego co słyszałem, z Pauperem nie masz aż tak bardzo dużo wspólnego, ale udało Ci się wygrać Commona, No, ale ponoć jesteś całkiem niezły w Limited. e, znaczy generalnie tak, no powiedziałbym, że ja wiem, z 90% pewnie mojej gry w Magica tak naprawdę to było w granie draftów, w większości na arenie, tak na dobrą sprawę. Um, Jeżeli chodzi o Constructed, to właściwie tylko w Paupera grałem, ale to tak trochę wyszło, znaczy nie przypadkowo, natomiast stosunkowo niedawno i tak dość powoli, bo w sumie zaczęło się od tego, że w pewnym momencie po prostu jakoś zacząłem sobie tam kupować karty, znaczy jakby zacząłem sobie wybierać, można powiedzieć, jakieś deki z Goldfisha i trochę losowo je trochę wybierać i trochę losowo do nich kupować karty i tak powoli jakoś zacząłem sobie zbierać te karty do Paupera i powoli grać, ale to granie no to jest tak, wiesz, powiedzmy raz na 3 miesiące przyjazd na jakiś paprykarz, czy właśnie common, czy coś takiego i ewentualnie spotkanie na żywo ze znajomymi do pogrania. Jest nie za Z dużo. tego, z tego co wiem, jesteś z Torunia, w Toruniu nie macie niestety rozbudowanej sceny pauperowej. No, z tego co mi wiadomo, to nie. Ja też trochę mogłem, powiedzmy, bardziej próbować się, trochę rozglądać za tym. Generalnie w Toruniu są spotkania raz w tygodniu magicowe. W większości z tego, co mi wiadomo, opierają się na graniu w Commandera. Byłem parę razy, gdzie Kuba Strzelka tutaj z Torunia czasami próbuje organizować turnieje w różne tak naprawdę formaty, ale był taki okres, że w Paupera próbował trochę i parę razy mi się zdarzyło przyjść zagrać, ale no nie jest to już jakoś bardzo regularne, nie zawsze są chętni do grania, więc jest to takie trochę na, wiesz. No tak, ale udało Ci się znaleźć też czas, żeby przyjechać na Komona. No i na Komonie rozgromiłeś, więc opowiedz nam teraz, jak do tego doszło, no i jak Ci się grało. No tak, w ogóle tak na dobrą sprawę, to ten wyjazd na Komona trochę w pewnym sensie był bardziej umotywowany, znaczy większą atrakcją dla mnie jakby było granie trójek, bo tak naprawdę granie jakiegoś tam turnieju w Paupera, no wiadomo spoko, ale oczekiwań na dobry wynik ja nie mam, jakby z racji zarówno trochę braku doświadczenia, jak i generalnie ja podchodzę bez oczekiwań zazwyczaj, bo wtedy można się ucieszyć, jak się coś uda osiągnąć, a jak się nie uda, no to przynajmniej się nie zawiedzie człowiek. Ale tak, no ale to granie trójek jakby w pewnym sensie takie bardziej fun mi się wydawało, więc chcieliśmy zagrać nie pierwszy raz już zresztą, bo w Katowicach też graliśmy z Mikołajem Nowakiem i Michałem Olesiem, których gorąco pozdrawiam z tego miejsca. No więc pojechaliśmy do Poznania, jest też blisko z Torunia, więc tym bardziej spoko. No ale jak przyjedziemy, no to wiadomo, że zagramy też main event w sobotę. No i zagrałem ten main event. Ja generalnie podchodzę, że patrzę jeden mecz do przodu. No i tak się złożyło, że udało się najpierw wejść do tego top 8, później wygrać. No i właściwie nie ma to jakiegoś sekretu do sukcesu, po prostu tak trochę wyszło. No. Tak, z tego co widzę, Twoi koledzy, zarówno Michał, jak i Mikołaj są z nami na czacie, więc też pozdrawiam. E, Michała jeszcze nie widzę, ale mówił, że musi 10 minut odczekać Nic nie w pisze, więzieniu. ale ja go widzę, że on tam No jest. mówił, że nie miał sfollowowanego kanału, więc musi odczekać w więzieniu 10 minut. Tak. No dobrze, sam Common. Jak w ogóle wrażenia z eventu, tak ogólnie? E, Nie mam właściwie żadnych zastrzeżeń. Co najwyżej, nie wiem, ja mogę też tak porównać może do jakichś innych eventów, w których brałem udział, aczkolwiek nie jest ich aż tak dużo, bo to było jakieś parę grań na paprykarzu, no gdzie, znaczy no spoko, no wiadomo, paprykarz spoko, duża sala, dużo ten. W Katowicach w tym spotku też się całkiem spoko grało. Tutaj też żadnych zastrzeżeń nie miałem. Jedyne co może, że trochę wiesz, trochę ta sala w piwnicy ona była lekko taka, jak tam się zebrało 80 ludzi, to trochę była taka cieplejsza. No niestety Ale tak. no cóż, no, Tak, tak wyglądają turnieje meczowe no tak, tak, zazwyczaj. tak. Nie, no mówię, no
porównaniu to powiedzmy tam gdzieś czy na paprykarzu jest trochę przewietrzniej, ale Tak, no to zdecydowanie ciężko mi jakoś, w sensie paprykarz. nie chcę narzekać tutaj, nie? Było wszystko spoko, organizacja była dobra, sędziowie też bardzo dobrą robotę zrobili. No i właściwie nie wiem, nic tam szczególnie więcej do nie miałem. Jeszcze plus był taki dla nas, że mieszkaliśmy dosłownie, nie wiem, ze 100 metrów czy coś od Wilczka, No myślę, więc że generalnie taka przewaga nie Warszawy, wszystkich innych miast poza Warszawą, że raczej da się znaleźć w miarę tanio nocleg zawsze gdzieś w ale my pobliżu. dosłownie za rogiem mieszkaliśmy, nie? Po Tak. prostu, nie wiem, No, 100-150 my, metrów. my też nie mieliśmy daleko, więc też bardzo miło nam się przyjeżdża zawsze do Poznania. Bezproblemowo zaparkować, podejść i po prostu się jest. No dobra, nie ma co przedłużać. Lecimy w takim razie z dekiem. Przygotowałeś nam dzisiaj to samo, czym grałeś ostatnio, z tego widzę, tylko z drobnymi zmianami. Zgadza się, tak jak powiesz mi tu, niech spojrzę. No tak, no decklista jest mocno podobna do tego, co grałem na komunie, zresztą sposób jej wyboru jest też mocno zbliżony. Zmiany od Commona są takie, że są 2 dispele zamiast 2 spell pierce'ów. I normalnie w sumie grałbym pewnie 4 Dim Inferiorami, ale wiem, że ty jesteś zwolennikiem grania jednym slipem w mainie w tym Tak, decku. Znaczy, no ostatnio o tym opowiadałem. Uważam, że Sleep of the Dead jest tak, no bardzo silną kartą jako one w tym oglądałem. buildzie. Myślę, że warte przetestowania, więc po prostu rzuciłem jednego slipa za jeden Dim Inferior, bo generalnie są to karty, które moim, jakby mam wrażenie, że okupują trochę podobne miejsce w decku, więc nie chciałem dorzucać za coś innego. No i sideboard jest trochę zmieniony. Przede Tak, wszystkim są sideboard teraz, gutshoty. jakbyś mógł rozwinąć, bo nie widać teraz w tym momencie A, sideboard zasłania nam pasek. w sumie nie wiem. Tak, o, no tak będzie świetnie. Są gutshoty, których nie grałem wcześniej. Wiadomo, na wróżki. Teraz słyszałem, że Infect jest popularny. Tam nie wiem, tam grają, tam te creature'y w Infectie mają chyba jeden toughnessa, nie? Tak, w zdecydowanej Więc większości, przynajmniej te, które grają, to Więc to mają jeden potencjalnie toughnessa. może się przydać, nawet nie wiem, na jakieś może elfy czy jakieś RG deki. Bywało tak, wiem, że jakby nie byłem zadowolony z niektórych kart, które musiałem grać po prostu, bo trzeba 60 kart submitować. No na elfy to tam jest pewnie więcej targetów, ale nie wiem, może być nawet tak, że jakby nie było czego grać, to może te gutshoty na Arbor elfy można rozważyć, ale to nie wiem, jak przyjdzie do grania i zobaczymy jakby jakie są najgorsze opcje do wyboru na ostatnie karty, to się pomyśli wtedy. No a reszta jest Reszta wygląda bardzo standardowo. Jedyne, tak. co do ciebie jeszcze mam pytanie, to cały czas jest debata na temat Dim Inferior versus Boomerang. Ty wybrałeś Dim Inferior. No przyznam, że nie testowałem bumerangów, więc nie mogę za mocno się wypowiedzieć. No, Dim Inferior jest card advantage, czy na odwrót, boomerang jest card disadvantage. Też ten casting cost, generalnie jakby rzeczy, które kosztują dwa many potrafią jakby trochę być problematyczne. W sensie naprawdę w tym deku bardzo, bardzo chcę kastować rzeczy za jeden manę. No wiadomo, poza tymi, którymi się nie da, tak Counterspell, Cryptic Serpenty, czy jakiś tam Deep Analysis. Więc ta opcja, że można sobie zagrać albo Brainstorm Dim Inferior za jeden, czy czasami po prostu 2 cantripy Dim Inferior za jeden, to moim zdaniem jest spoko. No ale mówię, żeby się jakoś wypowiedzieć konkretniej, to musiałbym przetestować też bumerangi, więc wiadomo, czasami jest fajna opcja, jak nie wiem, przeciwnikowi się cofnie landa, na przykład zwłaszcza te landy, które cofają, te podwójne landy, nie, co cofają landa do ręki. Ale czasami nawet zagranie bumeranga w drugiej turze na jakiś tam tapland, jeżeli jesteś na playu, potrafi dobrą robotę zrobić. No ale tu mówię, to ja tak tylko mogę teoryzować. Z Dim Inferiora w miarę byłem zadowolony do tej pory. Jest to karta jedna z pierwszych do wysajdowania w wielu matchupach, ale na tyle, na ile była potrzebna, to byłem do tej pory zadowolony generalnie. Okej. To co? Myślę, że lecimy po prostu. Odpalamy Dobra. ligę. Pauper League. Ciśniemy. 100 playpoints. Taki disclaimer od razu, że to jest moja pierwsza liga w życiu na Modo.
No to Więc powodzenia. no, tak na dobrą sprawę wczoraj w sumie, tak żeby skłamać, powiedziałbym, że wczoraj grałem pierwszy raz poniekąd na modo, żeby się zaznajomić z interfejsem na dzisiaj, żeby już nie robić totalnej siary. Więc tak od razu za jakieś, nie wiem, za jakąś ślamazarność czy powolność z góry proszę o wybaczenie. Aczkolwiek wydaje mi się, że jak na tyle, ile zagrałem, to może nie będzie najgorzej. Nie wiem, zagrałem od wczoraj z 5 meczy i 2 ostatnie mi się udało przebrnąć bez pomyłek związanych z interfejsem, więc czuję się Myślę, że poniekąd damy radę. przygotowany. Mono Terror też nie jest jakimś deckiem, który wymaga bardzo dużo Tak, wykonywania. aczkolwiek pierwszy raz jak grałem, to oczywiście chciałem zrobić akcję w upkeepie i skipnąłem, bo nie wiedziałem, że tam trzeba stopa ustawić na pasku, więc... Ale teraz wiem, teraz w sumie chyba będę grał po prostu ze stopem w upkeepie jakby defaultowo, nawet jak nie wiem, w sensie na początku meczu chyba sobie po prostu go ustawię, bo na tyle często coś nam się chce robić w tym upkeepie, że warto mi się wydaje ustawić i w razie czego po prostu kliknąć jedno OK w upkeepie, to nie jest problem. Tak jest. No to co? Lecimy z pierwszym. No, jak się znajdzie przeciwnik. Tak. Bo ty pokazujesz mi, dobra. Aimer pokazuje nam niestety screen modo, a nie cały swój screen, wobec czego nie widzimy czasu, z jakim tak, ponieważ jest to Okej. oddzielne okienko formalnie, więc nie Rozumiem, będziemy rozumiem. widzieli czasu, Jestem od półtorej który minuty trwa w kolejce, w kolejce. także jak... Może to i lepiej, będzie ciężej cię stream snajpować, którzy by chcieli próbować. A, no tak, tak. No, Michał już bardzo porządnie zagrzewa do walki. Ja mu mówiłem, żeby nie dostał bana za spam, ale zobaczymy, pójdzie. Dobrze, dobrze. Dopóki nie mamy 200 wiadomości na minutę, to myślę, że przeżyjemy. Chyba i tak jest jakiś slow mode, nie? Z tym jest napisane. Chyba odrobinkę, A, to ale 3 sekundy, no to taki tam, tak, 3 o, jest. sekundy tam, więc Dobra. Mhm. tak Łukasz już się burzy, że jak to sniping, przecież to tradycja. No, jak ci No się i tak. uda? No i teraz tak, to jak ta ręka, przeciwnik kipnął O, 7. mamy problem, bowiem pokazujesz złe okienko moda w takim razie. Muszę cię poprosić, żebyś... A, dobra. Tak, bo pokazujesz mi cały czas... Tak, rozumiem. Tylko, Żebyś zmienił w takim razie, tak i na szybko zaraz będziemy robili podmiankę. Na razie widzowie macie szary ekran. O, teraz będzie. dobra. Powinno No i być tak. OK. I jedziemy. Mamy 2 landy, Fodscouera, 2 Serpenty, 2 Dim Inferiory. Te 2 Dim Inferiory trochę słabo tutaj grają, ale no nie wiem, wydaje mi się, że jakby ręka jak to mówią, jest przepotężna i ma potencjał, więc wydaje mi się, że warto kipnąć i spróbować. No, jakby ten Fodscouer był jakimś brainstormem czy ponderem, to było trochę łatwiej, ale z drugiej strony można też przyfarcić na Fodscouer i ten. Wydaje mi się, że warto zaryzykować w ten keep. I teraz tak, poproszę cię jeszcze, żebyś czat trochę do lewej przesunął, bowiem Do lewej. zgrywa nam się tak z paskiem. Jeszcze. O, dobra, mamy to. Jest super. Dobra. I jedziemy. No mówię, no chyba spróbujemy. No. Gramy na White Winnie. Tak. Miałeś już okazję grać Monoblue na White Winnie? W ostatnim czasie nie. Możliwe, że w jakichś tam dawno temu i nie bardzo pamiętam, wiesz, rezultaty czy coś, ale w ostatnim czasie nie i za bardzo bym sobie nie przypominał. Dobra, wydaje mi się, że w tej turze będziemy chcieli po prostu cyklować Lorien, więc po prostu skipniemy. Nie widzę sensu tutaj grać Pondera albo Fodscouera zamiast tego, więc... No, potrzebujemy drugiego landa. Lorien na pewno jest pewniaczkiem, żeby go znaleźć. Okej. A dobra, mam sub w upkeepie. No i dobra. Ponder. Nie ma za Mamy bardzo. kolejnego węża, więc teraz jak najszybciej po prostu Tak. wypełnić grup. No landa będziemy chcieli. Brainstorm też brzmi spoko. Tutaj Brainstorm, potencjalnie Brainstorm odłożyć dwa Dim Inferiory na topa i
i je zmilować, to się mi się wydaje spoko opcją, bo Dim Inferior nie wydaje mi się aż tak kluczowy w tym matchupie, a daje discount wszystkim moim serpentom. Czwarty serpent trochę klanki, więc z tym to możemy się jeszcze zastanowić, ale generalnie bym zostawił to, tylko teraz w jakiej kolejności. Landa chcę mieć następną turę i Brainstorma chcę mieć następną turę, więc reszta to nie ma za bardzo znaczenia. No, mogę położyć w sumie Brainstorma pierwszego, jakbym z jakiegoś powodu chciał go zagrać. Jakby się okazało, że oponent jest jednak BW Blade'em i będzie ci grał Duresa. Znaczy w sumie to ja chyba tego Brainstorma po prostu zagram faktycznie z końcem tury przeciwnika, bo po prostu położę sobie 2 Dim Inferiory na topa i zmiluję je w upkeepie, bo inaczej nie mam za bardzo jak wykorzystać many w tej turze, bo nie chcę grać Footskallera na to, co mam teraz na topie. Jasne. Czyli jak tak zrobimy, to będę miał 6 speli w grobie. Trzeci land dostaniesz, więc będziesz mógł zagrać Serpenta i Terrora. Tak, więc potencjalnie spoko opcja. No 2 węże w trzeciej turze to jest jakby To jest to, czego sposób na szukamy. zwycięstwo. To jest to, w jaki sposób zwyciężyłeś Komona i miejmy nadzieję, że i ten mecz. Oby. Dim Inferior. I w upkeepie Footskaller we mnie. Aha, no tak, nie mogę zagrać obu węży, no, bo mam tylko... 2 węży niestety nie będzie. O, O, może ale będą jednak 2 mogę. węże. Jednak mogę. Tak jest, trzymamy się tradycji, 2 węże w trzeciej, 2 węże w czwartej Tak i jest. przekręcamy w prawo. Licie Bugler. Co tam znalazł? Suture Priest. Teoretycznie może troszeczkę przeszkodzić ze względu na gainowanie życia. Dobra. No zobaczymy, kto będzie miał lepszy klok. Okay. Nie spotkałem się chyba z tą kartą, szczerze mówiąc. Jeszcze? No dobra, no tutaj ataki 2 węże, no nie widzę za bardzo sensu innej opcji. Tak, oponent nas raczej jeszcze nie zabija nawet z pompką na instancie, więc chyba możemy sobie Tak, nie wiem co oni tam teraz grają, czy oni grają Guardian z Tak, Pledge'a, czy... pledge to jest taka standardowa nadal pompka. Bo tam jakieś plus teraz 2. grali te z tym Mardu Devotee, ten z flashbackiem, nie? Ten taki trumpet. Tak, też grają ten plus 2, plus 0. Zdarza się, aczkolwiek nadal częściej widzę tak pure white wersję. Okay. Oponent się zastanawia, sam nie wie, co będzie grał. Udało się. Mamy Suture Priesta w stole. Czyli I niestety tak, zaczyna ssanie. Potencjalnie mnie... Aha, bo co on tam dokładnie robi? You may gain, player lose. No dobra. No ja tu tak czy siak jakby na tych Skyfisherów nic nie wymyślę, więc Mental Note'a nie ma sensu grać w upkeepie. Ponder możemy zagrać. Tak, Ponder pozwala nam nadal na zagranie Serpenta i na przykład trzymanie Dispela właśnie na jakąś mass-pompkę. To chyba przetasujemy po prostu, no bo nie widzę tutaj jakby Delver, no plan, nie wiem, blokowania Delverem jest trochę wolny. Tak, w tej sytuacji nie wygląda najlepiej. Okej, Mental Note. Dispel mogę kipnąć otwarty, a Mental Note najwyżej zagrać w następnej turze. No dobra, tylko teraz tak. Ja zaatakuję, on musi bloknąć 2 węże, czyli bloknie, no nie wiem, buglerem i inspektorem powiedzmy, tak. Ja do 8 spadnę jak zagram, tak. Czyli on mnie tu atakuje. Ten Guardian's Pledge to jest sorcery, nie? Więc dispelem nie... To jest instant. To jest Instant? Tak. Okej, potencjalnie mogę dispelem się... Tak. No dobra, to chyba po prostu atak wszystkim, gram Serpenta i tyle. Jakby i tak atak go zmusza do tam blokowania, więc nic nie zyskuje tutaj nie atakując. To się zgadza. Teraz pytanie po prostu czym. No i Suture Priest idzie, więc nawet nie stracimy tego życia. No i dobra. Zresztą teraz nawet jeżeli zablokujesz Serpentem, no to po pledge'u tracisz 8 życia pojedyncze. A, no tak. No tak, bo liczyłem, że będę miał 8, tak, jeżeli on kipnie Suture Suture to Priesta. była prawidłowa matematyka, zgadza się.
Potencjalnie myślę, że mógł przeciwnik, znaczy no wiadomo, może się nie spodziewać, że mam jakby piątego stwora, ale czy ten Bugler mógł jakąś różnicę robić w porównaniu do tego Suture Priesta? Nie jestem przekonany. Teoretycznie Vigilance pozwala zaatakować i mieć No coś tak, do tak, no bloku. zakładając, że nie mam kolejnego Creature'a, co jest no w miarę sensownym może założeniem. Tak, po tym jak mu wyplułeś już 4. Bugler. Tak, oponent jest zmuszony teraz do blokowania 4 kreatur. Tak. Może wpuścić tylko jednego Tolarian Terrora, nawet nie Serpenta. Teraz jakbym znalazł Sleep of the Dead albo Inferior, to będzie koniec. lethal. Lorien, nie widzę wielkiego sensu ani cyklować, ani ten, więc po prostu zagram Mental Note'a. Okej. No niestety nie Dobra. trafiliśmy, ale to nadal niewiele zmienia. A, jest Counterspell, no to też w Jak sumie dobrze. jeszcze. Zasadniczo jesteśmy chyba kryci od każdego kąta. Oponent spada do 1, no i czy będzie skup? Trzymamy kciuki. Jeszcze szuka. Token. Jeszcze próbuje. Jeszcze Zatrzymany, walczy. myślę, że ciężko tu będzie mu jeszcze na No Counterspella. jeszcze ma teoretycznie stransy, które mogą mu Tak, dać okej, dobra. protekcję, natomiast ty miałeś i tak kontry, więc nie miało to No i teraz tak, znaczenia. co tu... Za wiele opcji do sideboardu nie ma. Gutshoty się nie wydają szczególnie dobre, Blue Blasty nie, Anule nie, więc właściwie jedną kartę, którą w ogóle można by rozważyć w tym sideboardzie jest Sleep of the Dead, ale czy drugi Sleep Pytanie of the brzmi Dead? za co? No tak, no ile jest targetów dla Dispela? No wszystkie Guardian's Pledge i Prismatic Guardian's Pledge, Strandsy. Fraben Charmy też potencjalnie. To I jest też Fraben ciekawe. Charmy, tak, więc jest tego sporo. No i to do tego samego się aplikuje Spell Pierce. Tak. Więc no tutaj chyba, nie wiem, no Deep Analysis jest, wydaje się spoko. Dim Inferior wydaje mi się, że zamiast drugiego Sleepa też jest chyba lepszy, więc Tak, nie widzę tu za tutaj bardzo Mikołaj opcji. podpowiada, że za analizę można by rozważyć. Um, No analiza No- mimo wszystko trochę wolna. no Może można, faktycznie. ale czy ten drugi Sleep to mi aż tyle daje? Nie wiem w sumie. Znaczy podejrzewam, że jest to dość generalnie mała zmiana w jedną czy drugą stronę. Jedna Natomiast, w 60 kartach trochę kosmetyka. natomiast wydaje mi się, że no nie wiem, ja mam podejrzenie, że ten Deep Analysis potencjalnie może się przydać częściej niż ten drugi Sleep. No nie wiem co. Zagram chyba na razie po prostu tak jak jest, a jeżeli, nie wiem, się okaże w grze, że jestem, nie wiem, zwracać będę uwagę, czy Sleep by wygrał są spoty, gdzie zamiast Sleep tego. mi się nie podoba, albo, Tak znaczy, jest. jeżeli Zwycięskiego chciałbym... składu się nie zmienia, więc lecimy dalej. No po to akurat nie do prostu. końca prawda, ale dobra. To chyba kipniemy, no trzeba będzie brainstormami coś wymyślić. Ale tak, Delver w pierwszej potencjalnie może się przydać. Później mamy Brainstorm, no i mamy też Lorien, żeby się jakby zunlockować potencjalnie. Czekam aż oponent podejmie decyzję. W ogóle co do czata, to ja mam chyba, ja z mojej nieznajomości tego software'u, ja mam chyba wyłączony czat, albo nie wiem jak go włączyć. Masz w lewym dolnym rogu takie okienko dymka i jak na niego klikniesz, to Show chat. masz... No, gitara. No dobra, no to zagramy Delvera chyba, no nie widzę sensu, żeby nie grać Delvera i teraz, czy mam w upkeepie ustawione stop? Tak, Mam. masz. Jeżeli ci się podświetla biały trójkącik, znaczy, że Dobrze, masz ustawiony dobrze. stop i teraz tak, na dole oznacza, że w twojej turze jest ustawiony, a na górze, że w oponenta turze. Okej, dobrze, ja się też tutaj nauczę. No i tutaj myślę, że spokojnie można Brainstorma zagrać, bo nie mam i tak nic lepszego do zagrania, więc sobie Chcemy, ustawimy żeby tego. Delver się flipnął po prostu. Tak.
Na pewno się flipnie, bo sobie ustawię, no, to akurat nie za dobry ten, ale no to zrobimy tak. Aha, mamy Delvera jeszcze drugiego. Tak. Hmm. Mamy Znaczy, Island na pewno zrobię F3 i Island Lorien do Brainstorm na górę, nie? przetasowania. Island Jasne. Brainstorm na górę, no albo Island Lorien. Wydaje mi się to bez znaczenia, bo chyba po prostu zagram. Albo mogę właściwie, jeżeli gram w tej turze Delvera, to po prostu 2 z tych speli mogę położyć na górze. No tak, jeżeli nie Wydaje- chcesz cyklować Loriena, żeby przetasować, no to nie ma Tak, większego czyli znaczenia. potencjalnie mogę zagrać Delvera w tej turze. 2 spele położę na górę. W następnej turze flipnę Delvera, dronę to, co położę, zagram Brainstorma, żeby potencjalnie dronąć drugą kartę, którą chcę i wtedy mogę odłożyć 2 Islandy, bo już wydaje mi się, że może być potencjalnie za dużo i tam przetasować Lorienem albo czymś innym, jeżeli będzie. Brzmi jak plan. Więc wydaje mi się, że po prostu zrobię Lorien Brainstorm. Pokażemy. Aha, no bo tak jeszcze drawuję tego Brainstorma w tej turze. I czy atakujemy? No chyba atakujemy. Jakby te Core Sky Fishery tutaj największe zagrożenie stwarzały, ale race jest dla mnie, znaczy no wymiana damage'u 3 za 2 jest dla mnie raczej korzystna. No wydaje się, że z drugim Delverem i z terrorem na ręce masz prawo tutaj czuć się, że jesteś w pozycji ofensywnej. O, oponent też chyba tak czuje i broni się i wymienia po prostu. Tak, Michał dalej kibicuje, ogień na tłoki w prawo, No to- jedziemy. To tak przez 2-3 godziny podejrzewam, że będzie szło. Dobrze, Pokażemy. dobrze. Kibicujemy swoim. Dobra, oponent nie zagrał Landa, zagrał Suture Priesta. Tak, I pamiętaj drawujemy. właśnie, że jesteś w Apkipie cały czas. Tak. Mogę zagrać Brainstorma teraz. Potencjalnie mógłbym w ten sposób albo jakoś dobrać Mental Note for Scour i nawet może zagrać tego Terrora, albo dobrać, nie wiem, kolejnego Delvera albo Ponder. A nie mam tutaj chyba za bardzo powodu, żeby nie grać tych rzeczy, więc... Dobra, Fodscouera nie mam. Tak, za to nadmiar Islandów masz. Tak, no na razie odłożę 2 Islandy, bo nie mam chyba powodu, żeby tego nie zrobić. I teraz pytanie. Czy Jak właśnie wykorzystamy naszą manę w tej turze? Ponder Shuffle, czy jednak cyklowanie Loriena, żeby tylko jeden land z Właśnie tych dwóch wydaje wziąć? mi się, że Lorien... Bo Lorienem po prostu przetasuję. Ponder, jeżeli Ponder zużyje, żeby pozbyć się tych kart na górze, to odbieram sobie szansę, żeby znaleźć tym Ponderem jakieś inne karty, które chcę. A Lorien jakby i tak nie planuję tego Loriena na razie, to nie jest sytuacja, w której planuję grać go za 5 many. Więc wydaje mi się, że po prostu Lorien Cycle tutaj będzie lepszy. I teraz... W sumie nadal i tak potrzebujesz. Przydałby się ten czwarty land pewnie, żeby Tak, więcej ale... tu zagrywać. Tak, no ale nie chcę mieć 2 landów plus Loriena, bo Tak nie wiem, jest. to mi się nie podoba taka linia. I teraz tak, czy Lorien i Ponder w tej turze? Wydaje mi się, że to jest potencjalnie opcja. No bo alternatywnie to jest Lorien i Brainstorm, ale wtedy Brainstorm nie mogę zczyścić, jeżeli 2 słabe karty odłożę na górę, to nie mogę zczyścić. Więc wydaje mi się, że Ponder, a no mam tyle jeszcze jakby sposobów na... No bo ryzyko powiedzmy jest takie, że jeżeli... że mogę nie mieć czym zczyścić z Brainstorma, tak? Ale mam Tak tyle jest. rzeczy jeszcze w deku, które to robią, że wydaje mi się... No i Dobra, wydaje się, że się opłaciło. Bardzo dobre karty chyba tak. wszystkie. Dobra, w tym momencie mam 4 spele w grobie po Ponderze. Czyli w następnej turze nie mogę zagrać 3 węży, czyli będę planował zagrać 2 węże. Więc Serpent... tylko jak to zrobimy? No pamiętaj, że teraz dobierzesz jedną i jeszcze jedną będziesz w draw stepie, No, więc... czyli chcę dobrać Serpenta i jeden z tych speli. Czyli powiedzmy, że zrobimy... No to bez znaczenia. Czyli dobiorę Serpenta. W następnej turze po prostu zagram... No właśnie, czy zagram Fodscourer, Terror, Serpent, czy Brainstorm, Fodscourer i 2 terrory?
No, pytanie brzmi, jak bardzo chcesz grać wokół tego, że oponent może dobrać tego Fraben-Charma i czy chcesz od razu wystawić po prostu w stół i się skomitować. Znaczy, tak czy siak zagram dwa stwory. To pytanie, czy wolę zagrać Serpenta, żeby powiedzmy być bardziej mana efficient, bo wiem, że po Fodscourze będę miał 6 speli w grobie. Tak, oponent cały czas stakuje na 2 landach, Tak, więc no to teoretycznie nie może dopłacić do Warda. To może być kluczowe, jeżeli chciałby na no przykład tak. Fraben-Charmem jednak targetować Nie albo wiem jaki Journey to oni tam, Nowhere. bo Fraben Charm zadaje 2 razy 2 stwory? razy tyle, co jest stworów, natomiast jeszcze grają Journey to Nowhere Okej. jako removal. To teraz pytanie, czy chcę zagrać też Brainstorma przed Fodscourem? Wiemy, że na topie masz Mental Note'a. Tak. I wiem, że po Fodscourze będę miał 6 speli tak czy siak, więc mogę zagrać Fodscour, Terror. Nie wiem, mam wrażenie, że to może mieć trochę nikłe znaczenie, ale nie wydaje mi się, że mogę na razie po prostu zagrać Fodscouera. W najgorszym przypadku, no ten. Aha, bo zagram Fodscouera. No nie wiem, wydaje mi się, że ta opcja z Fodscourem jest ok. No, Zostawię sobie. Brainstorm na później też będzie spoko, właśnie z Dim Tak, tak. Inferior na przykład jako No. potaniacz. Dobra, najpierw możemy kombat zrobić. Tutaj nie widzę sensu blokować. Oponent i tak nie ma nic latającego, więc bez większej różnicy. Tracimy co prawda trochę życia z Suture Priesta, ale tempo swing jest ogromne, więc Tak. nie wydaje mi się, żeby te 2 HP zrobiły jakąś wielką różnicę. No i chyba nie ma Całej wielkiego gry. sensu grać Brainstorma w Endstepie. Wydaje mi się, że jakby jeden many tutaj mi nie robi takiej różnicy. Tak, grup już masz Nawet. wypełniony. Tak. Oponent sejklował i co zagrał? Clue Token. Złamał clue, tak. Okay. Złamał clue. To trochę powolne. No dobra, to weźmiemy. Jest Island. Nie wiem nawet, czy teraz grać tego Brainstorma. Znaczy pozycja jest na tyle dobra, że pewnie mógłbym, że nie muszę nawet, ale z drugiej strony mogę zagrać Brainstorm, mogę też zagrać po prostu Serpent i nawet mogę Dim Inferiora na Suture Priesta grać, co chyba wydaje mi się potencjalnie, w sensie nie wiem, czy dużo lepszy target dla tego Dim Inferiora znajdę. Ale W tej nie sytuacji muszę. w stole nie wydaje mi się, żeby oponent miał jakieś dużo lepsze kreatury, które warto mu wracać na rękę. No, ale nie muszę jakby stać mnie na oba te spele, więc nie muszę grać Brainstorma w tej turze. Wydaje mi się, że nie ma wielkiego powodu, żeby go grać. No, w najlepszym wypadku mógłbym dograć 4 Terrora No albo. też ryzykujesz, że brak shuffle efektu Tak. sprawi, że po To się prostu zawsze dodatkowy stakniesz. draw w następnej turze, nie? Więc Tak jest. mógłbym to zrobić w sumie. Znaczy najpierw mógłbym zrobić teoretycznie combat, ale bez znaczenia pewnie. Jakby to jest ostatni stwór, którym przeciwnik wyblokował, więc. Aczkolwiek daje mu więcej informacji, więc to może to było bez sensu, ale. Tak, zostawiamy oponenta na 8 życiach i potrzebuje 3 blokerów. No dobra, jak już będzie jeden mecz do przodu, to już Mamy 1-0, wyszliśmy Tak, z ja 0,5 szansy. Na mam pewno na już nie razie będzie. Nadal jest 100%. szansa na pierwsze 5-0. Tak, mam na razie 100% win rate'a w ligach na modo, więc. Tak jest. Lecimy dalej, szukamy drugiego meczu. W międzyczasie, jaki matchup uważasz, że jest dla Ciebie najlepszy, a jaki najgorszy? Tak jak z Twojego doświadczenia, jak grałeś, który Ci się najmniej przyjemnie gra, a który najprzyjemniej? No jeden matchup, który na pewno był bardzo słaby, który przyszło mi grać na komunie w trójkach, to były elfy. Bo jakby, no nie wiem, to jest deck, który bardzo szybko swój plan realizuje i ma masę jump blokerów, tak, na mnie. Jakby robi sobie te pumpy w instant speedzie, jakby, no nie wiem, bardzo słabo się line'uje ten deck. Nie wiem, czy jakiś inny mi przychodzi do głowy w tym momencie. Taki bardzo słaby, więc może z takich popularnych to może te elfy. Aczkolwiek to, co ja mówię, to od razu bierzcie z przymrużeniem oka, bo No, to ja też nie mam Twoje doświadczenia prywatne z graniem doświadczenia tych właśnie, matchupów tak. różnych. Twoje odczucie. To Tak. niekoniecznie oznacza, że to musi być najsłabszy matchup dla tego deku, ale to by się najmniej przyjemnie na to grało. Najlepszy.
Zaraz pomyślę. Tak, w międzyczasie mamy decyzję do podjęcia. Tak, Jeden land, no ale jest z ręka, Lorienem. ręka moim zdaniem wygląda jakby doskonale. No. Znaczy wolałbym jakby to był to Orient Terrory, no ale 2 landy gwarantowane, Delver, Brainstorm Ponder, dwa Serpenty. Myślę, że nie ma tutaj co. Nie ma co narzekać, po prostu bierzemy. Tak. Dobry matchup. Znaczy pomijając jakieś, wiesz, dobra, przeciwnik zagrał Island, Terror, wróżki, no nie wiem co to może High Tide. być. A High Tide, chyba Delver po prostu, no nie widzę tutaj powodu, żeby coś innego grać. Co tam przeciwnik? Lorien, dobra. To Z niestety nam z nic takich nie matchupów, mówi. które są, wiesz, w sensie jakiś jeden z dobrych, znaczy dobre matchupy mogą być po prostu takie, które są, wiesz, jakieś tam rogue decki, nie? No ale to pomijając takie rzeczy. O, Merchant Scroll, no dobra. Mamy High Tide'a Ale chyba w nie takim jest to Mick razie. Hadhara, no cóż. Ziomas cię nie zesnajpił, ktoś inny. Czy chcemy zagrać Brainstorma, żeby się flipnąć? Chyba chcemy. Jakby wydaje mi się, że ten clock to tutaj może być dość ważny. A jedną co najmniej kartę z tego Brainstorma i tak będę w stanie zczyścić, więc te chyba zagram. W sensie, bo i tak. Aha, nie, bo Mamy ryzyko tego, że nie znajdziemy tak, drugiego nie, landa. dobra, nie będziemy kombinować Więc mamy counterspell, lucky flip więc na counterspellu. tak. Zapomniałem, że to nie jest land, tylko jest to. Tak jest. No dobra, przesajklujemy od razu. No i dobra, nic tu nie mamy, więc po prostu Właśnie, zagram. czy zagrywasz Pondera, czy trzymasz na On. Brainstorma, czy może czy Wydaje mi nic? się, że Ponder jakby. Nie widzę tu powodu, żeby grać Brainstorm zamiast Pondera, szczerze mówiąc. Wiadomo, no Pondery można zczyścić, nie? No ale szansa, że nie znajdę takiego Szukamy cały czas efektu. trzeciego landa, Tak, jakichś mil efektów. No i okej. wszystkie Teraz kontry też chyba są w cenie. Dispel, no Dispel powinien być dobry, rozumiem, w tym matchupie. Jak to tu zrobimy teraz? Delver niekoniecznie. Na 2 landach, jak ja mogę na 2 landach grać? No bo Dispel bym chciał mieć na pewno. Ale landa też byś chciał mieć. Landa też bym chciał mieć. Mogę dobrać Dispel, Fodscour i potencjalnie przemielić Delvera w upkeepie. I wtedy zobaczę co? Zobaczę kartę z Fodscouera, kartę z Draw, 3 karty z Brainstorma potencjalnie, jeżeli będzie taka potrzeba. Nie wiem, wydaje mi się, że to brzmi w miarę sensownie, jakby wziąć Dispel, wziąć Fodscour, Delvera zmilować. Ten Delver co prawda mi nie pomaga w. Jeszcze nie muszę tego Delvera milować w tym momencie, ale pomyślimy nad tym. Delver mi co prawda nie pomaga kastować serpentów, co jest minusem, no ale. Czy Delver w grobie? Zobaczymy jeszcze, co oponent zrobi. Teoretycznie może się już kręcić. No tego matchupu to nie grałem oczywiście ani razu, więc. Matchup popularny, który mi do tej pory dobrze szedł, to Rakdos Madness. Ale to tak mówię, to tak powiedzmy na podstawie tego, jakie miałem wyniki grając, nie, na ten deck. No, w teorii I na High Tide'a powinieneś mieć przynajmniej nieźle. Pytanie brzmi, czy to wystarczająco. Tak, dobra. Pytanie, czy chcę tego Delvera teraz tu przemilować? Nie masz jeszcze przypadkiem na topie Dispela przed Delverem? Mam Dispela, zgadza się. Dispela tak czy siak chcę wziąć. Tak, to teraz będzie trochę łatwiej podjąć decyzję. Dim Inferior na pewno jest do wywałki, więc Tak, pytanie, czy w takim nie razie wiem, Brainstorm najpierw? Brainstorm wydaje mi się, że nie, że ma sens tutaj. Bo ten Dim Inferior zdecydowanie chcę wywalić. Nie ma landa. Deep Analysis też 2 się trafiły. Tak, no z Fodscouera jak przemielisz, no to jeszcze jest szansa na to, że na topie będzie ten land. Oczywiście.
dobra, Deep Analysis, znaczy no w sensie Demon Fury jest zupełnie bezużyteczny, tylko czy Deep Analysis jest pewnie bardziej wartościowy w grobie niż w ręce w tym momencie. W międzyczasie dostaliśmy subskrypcję od użytkownika Coffee4. Dziękujemy bardzo. Przypominamy, że Dziękujemy. wszystkie środki, które zbieramy, przechodzą do puli nagród na Commona. Dlatego też, jeżeli chcecie zasubskrybować, to sugerujemy Prime'em, a jeżeli chcielibyście po prostu wpłacać, to bezpośrednio na Fundację Common i będzie wtedy więcej pieniędzy do podziału dla zwycięzców. No i tak, no czy moje siedzenie tutaj na dwóch landach, czy mogę sobie pozwolić, żeby powiedzmy tą jedną turę odpuścić, znaczy no Nie zagrywać spasować landa, tylko po to, bez żeby mieć zagrania landa. Dispela. Tak, mam Dispela, plus jeżeli on zagra High Tide'a, to mogę też Counterspella na coś zagrać, aczkolwiek to pewnie po prostu skończyłoby się tym, że zagrałbym Dispela tak czy siak. Szansa na to, że drone landa z Foxcowera i tak wynosi 1/3 około, bo jest 15 Islandów w deku, więc nie jest szczególnie duża. Więc wydaje mi się, że po prostu... Dwa te, które masz tutaj, czy grasz 17 po prostu? 14, to nawet mniej niż 1/3. Więc wydaje mi się, że po prostu puszczę to. Najwyżej zagramy Foxcower z końcem tury, tak, jeżeli przeciwnik nie będzie nic robił. Brainstorm. No Brainstorm puścimy, no nie wiem co oponent ma w ręce, ale ma 7 kart, więc No tak, jeżeli Brainstorm poleciał pierwszy, to raczej się nie spodziewamy, Model więc nie Transmute. teraz. Czyli pewnie Tam po drugiego High Merchant Pro. Tide'a. Psychic Puppetry, czyli już wiemy, że gramy na wersję Tweedlestorm. Tak. To też jest dobra informacja. No dobra, no to zagramy Foxcower teraz w takim razie. Te dwa Deep Analysisy. I Upkeep. No dobra, Pondera na pewno zagramy, szukając landa. Bo jest land, jest Lorien. Tak, mamy półtora Więc landa na w tej turze topie i będziemy chcieli Ponder. zagrać na pewno land i trzymać counterspelle. To znaczy, i tak mam tylko jednego counterspella, więc No chyba, że może pozwolisz jakby warto... pierwszemu High Tide'owi zresolvować, to wtedy będziesz miał dwa. No chyba, że tak, to jest to mądre. Dobra, Ponder na razie... Ponder na dół czy Lorien na dół? I tak będę chciał mieć Loriena, żeby... Dobra, na razie mi się wydaje, że Ponder na górę i mogę się zastanowić na samej turze, czy chcę tego Pondera dobrać. Bo mógłbym dograć Delvera i trzymać jednego counterspella, tak? Ale no, jest to prawda to, co mówisz, że mogę mieć dwa Tak, no, counterspella tutaj. oponent w teorii będzie na 5 landach po pierwszym High Tide'zie. Jeżeli zaprezentujesz mu 2 kontry, no to może mieć problemy, żeby się skręcić. Tak chyba spróbujemy zrobić. No te Cryptic Serpenty w tej grze nie wyglądają za dobrze, no ale częściowo Tak, jest gdyby to... były terrorami, to co prawda też nie wyglądałoby jakoś znakomicie, ale na pewno Tak, no, większe częściowo szanse jest to też zagrania problem po czegoś. prostu z landami, no ale Deep Analysis, czy jeżeli oponent gra Deep Analysis, to znaczy, wydaje mi się, że warto mi po prostu tutaj wykorzystać manę, ale czy to jest prawda? Tak, Czy oponent też oponent po może prostu bejtować na gra jako przyszłą bait, turę. tak? Tak, to też jest możliwość. No nie wiem, brak mi niestety doświadczenia w tym meczapie. Wydaje mi się, że chyba to skontruję po prostu, no bo też nie chcę mu dawać więcej kart. Jeżeli jego tura wygląda tak, to może po prostu faktycznie nie ma nic tam za bardzo. No i tak, zostawiamy oponenta na 8 życiach i pytanie właśnie, czy teraz chcesz w jakiś sposób przyspieszyć ten krok, żeby móc w następnej turze go zabijać? No chyba jest to chyba w miarę sensowne, bo i tak nie znajdę innego counterspella niż ten Dispel. Jak zagram Lorien, Land, Serpent i tak mam Dispela otwartego. I mam Lethal na boardzie, więc no nie widzę jakby tutaj
Po prostu Odtasowuje mówimy Pondera, oponentowi którego miałem na sprawdzam. górze. No i pytanie, czy przebije się przez pojedynczego Dispela. Tak. Dziomas widzę pisał, że na ile dronięcie tego landa, jeżeli się uda w tamtej trzeciej turze, czy której to było, zwiększa win rate. Mówi, że dużo, no jest to możliwe. Tylko no ja też problem jest taki, że no i teraz tak, czy Zaczynamy. kontrujemy to? Nie wiem, czy ty masz Powiem jakąś tak, tutaj... grałem trochę Tweedlestormem i powiem Ci, w No, tej sytuacji wydaje mi się, że ja bym zagrywał Dispela w pierwszego High Tide'a ze względu na to, że jeżeli on chce zagrać drugiego lub skontrować, to mu deniujesz przynajmniej jedną manę. Tak, bo jeżeli ten okej. pierwszy High Tide zrezolwuje, no to już następne islandy się tapują po 2. Kolejne Wiemy, że ma potencjalnie więcej. Psychic Popetry, tak? Czyli jeżeli ma Tak. drugiego High Wiemy, że już Tide'a, może się odtapowywać. tak. No dobra, nie wiem, czy... Tak, no potencjalnie jeszcze istnieje szansa, że ma tylko jeden draw, który jest instantem, którego dispelem możemy złapać. Szansa jest dosyć mała, mówiąc szczerze, Bo jeżeli tam jest mamy ten 6 kart w ręce. peer through the abyss, tak? Coś takiego. Jest Peer through Depths, jest też Peer through. Ideas Unbound, Ideas jest Ale jest Sorcery, sorcery. jeżeli dobrze pamiętam, tak. Tak. Dobra, no powiedzmy, że trochę tobie zaufam, też bym się skłaniał ku temu zagraniu, więc po prostu Tak, w tej pozycji zrobimy po i prostu zaczniemy. wydaje mi się, że w ten sposób, w szczególności, że oponent misnął landa, więc raczej w tych 6 kartach może mieć maksymalnie jednego, którego teraz by dobrał. Zdeniowaliśmy mu Deep Analysis. Czyli on tam sobie Skąd dalej to sobie jest. skontruje, tak? Zagra po Drugi prostu high tide. drugiego High Tide'a. No okej, no to mamy sytuację, że ma 3 2 landy, Okej, 3 ma High 4. Tide'y. No to niech robi, no co tam uważa. Tak, więc Jesus take the wheel i zobaczmy, co oponent zrobi. Może jeszcze oponent przegra ze samym sobą. Mamy Reach for Mists. Najgorsza chyba z tych wszystkich Arcane No tak. kart. Tak. Zesplajsowane tylko jedno Psychic Puppetry. Więc teraz czekamy i patrzymy, oglądamy, jak oponent stawia pasjansa. Tak. To jest, jeżeli tak muszę powiedzieć, że jakby jest to Pieces of the Puzzle, i on ma ile? 3 many, tak? Teraz dostępne z tego islanda. 3, Tak. ponieważ 2 High Tide zrezolwowały. No teoretycznie może dalej kręcić, zobaczymy, No co tam się może, będzie tak. działo. Bo Zanim Psychic tu też z Puppetry tego kosztuje pisy ile? 1 weźmie. czy 2 many? Kosztuje 2 many. Ale sam Splice 1. Splice 1, tak. Więc jakikolwiek Znalazł Arcane Spell znalazł High Okej. Tide, ale pytanie teraz Oponent w zagrał takim High razie, co Tide'a, czy teraz dalej? to odtapuje? Ach, zagra po prostu dodatkowego Islanda. Dobra. No dobra, no. Niech gra, ma 3 karty w ręce, Ideas Unbound, no. Jest uzupełnienie ręki i czekamy. Tak. W międzyczasie nie mieliśmy okazji. Jak ty się zapatrujesz na Unban High Tide'a w tej mecie? Chyba niekorzystnie mimo wszystko. W sensie mi się nie podoba ten rodzaj gameplayu, że wiesz, że po prostu dochodzi do momentu, gdzie przeciwnik sobie gra przez potencjalnie długi czas, a ty musisz siedzieć i patrzeć, no bo poddać się nie możesz, zwłaszcza jeżeli jakby ja nie jestem przeciwko combo deckom, ale tego typu combo deckom, które wiesz, które podejmują bardzo dużo akcji, jeszcze mają szansę sfizlować, to mi się wydaje trochę taki niefajny gameplay, nie? No To tak, combo nie jest deterministyczne, więc niestety trzeba czekać do samego końca, czy się uda, czy się nie uda. Tak. Trochę to samo, ten sam problem ma Cycling Storm, Tak. bo też zdarzało mi się grać jakby tego typu gry, że przeciwnik po prostu dobierał pół deku i nie znalazł na przykład Ripping the Gravesa i po prostu poddawał po 10-minutowej turze. Więc mówię, jakby nie podoba mi się z perspektywy gameplayu. Jeżeli chodzi o power level, no to nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo nie mam doświadczenia, nie grałem na sam deck, to jest pierwszy raz gram na deck, a też nie oglądałem jakoś dużo. Tak. Mi też się zdarzyło grać właśnie na Cycling Storma. Pamiętam bardzo ciekawą, powiedzmy bardzo ciekawą rozgrywkę z Czaczą, którą graliśmy w zeszłym roku na Paprykarzu. Czacza grał właśnie Cycling Stormem, ja grałem Dredge'em. Z mojej perspektywy
bardzo ciężko do wygrania. Ja nie mam za bardzo jak wejść w interakcję, bo też nie mogę sam grać Gravehate'em, bo po prostu korzystam z grobu. I wyglądało to tak, że dostałem od Chachmana krzyżówki, rozwiązałem 2 strony krzyżówek, on 2 razy się nie skręcił, wygrałem 2-0. No i właśnie tak to wygląda. No. Więc no mówię, ja bym generalnie wolał, jakby stwierdzili jednak, że wracają do zbanowania tego, ale nie stawiałbym dłużej, Tak, jakby no to już nie od nas nie zależy. kładłbym. My Tak. jesteśmy pasażerami tego pociągu. No nie będę się poddawał, bo co tam. No zawsze może jeszcze sfizlować. To nie jest No powiedziane, tak, że wygrał. Może zapomniał włożyć Winconu do deku. może. Dobra, ma 13 kart w ręce, więc mam. O, to 14. 13 to w deku już tylko. Yy, Tak, to są karty na ręce, a po lewej są w deku. Więc no, oponent już ma więcej kart na ręce niż w deku mu zostało. no niech sobie gra, no. Tak, no, poczekamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No jest to ciężki matchup dla mnie do grania, bo też nie wiem, kiedy koniecznie ekipować interakcje, znaczy trzymać otwartą manę na counterspelle i tak dalej. Mogę ci powiedzieć z mojego doświadczenia, że Tweedlestorm kręci się tak raczej 5. tura, coś takiego. Wydaje mi się, że wersja Archaeomancerowa jest bardziej konsystentna, trochę wcześniej się kręci, no i do tego ma deterministyczne combo w przeciwieństwie do tego, No co ja teraz znam też, widzimy. tak, znam jednego gościa, który też. Tak, jest sobie taki ziomas, co tu jest na czacie i lubi sobie takim pograć. Aczkolwiek jeszcze nie miałem na niego okazji zagrać tym deckiem, więc będzie trzeba to jakby poprawić przy następnej okazji. Jak to się tutaj Oponent grał dużo już jakieś, mamy. czy on już grał jakieś tam te Stream of Thought? Zakładam, Stream of Thought chyba jeszcze nie widzieliśmy żadnego. Na razie wydaje się, że po prostu dokręca manę do tego, żeby No bo mógł zagrać za jak już 40. zagra ten Stream of Thought, tam to chyba mogę wtedy się już poddać spokojnie. No jeżeli zagra zreplikatowany, no to jak nie masz jak wtasować kropów w deku, to chyba by Oponent było tyle. 38 many, replikuje. Nie, jeszcze Nie. nie. Okay. Potrzebuje, a chociaż tak, by mógł się skręcić, bo potrzebuje 37 w tym momencie, No dobra, żeby już chyba zobaczył wszystkie karty w 40 swoim deku, przemielić. albo przynajmniej 59. Dla pewności dodatkowy replicatecik po prostu. Jeszcze mogę zagarem go pokonać. Potencjalnie tak, w szczególności jeżeli dojdzie do trzeciej gry. Stream of Thought. Tak, mamy Stream of Thought z replicatem. Oponent ci po prostu przemieli No nie, cały jakby ja deck. wiem, jakby ten Wincon to akurat jest mi dość znany. Raz, że też jednego, chociaż to akurat nie do końca, ale jednego zwolennika Turbo Foga, tego Blue Green jeszcze, który tam do niedawna był bardziej popularny, mam tutaj w kręgu. A poza tym czasami grałem trochę, ale to akurat nie na żywo, nie korzystałem ze Stream of Thoughta, ale też trochę oglądałem, jak tam sobie ten Kalikajs grał Altartronem. Wiem, że on grał Stream of Thoughtem czasem w sideboardzie, żeby nie musieć się przebijać przez tam Weather the Stormy tym loopem z Mage Retrieverami i Makeshift Munitions. No dobra. Anul nie, Blue Elemental Blast nie, Hydroblast nie, Sleep of the Dead nie. No niestety nie za dobrze to wygląda. No tak, Beam jedyne co to Inferiory i może, Sleep of the Deady są też nie. może Gutshoty in jako po prostu jeden damage Tak. w oponenta, żeby szybciej Znaczy, bo w sensie zabijać. Sleep of the Dead, Beam Inferior są zupełnie bezużyteczne, tak? Nie No ma w wersję Tweedlestormową nie ma nawet targetów. dosłownie 0 targetów. Gutshot raz, że mogę jeden przeciwnikowi zadać, a dwa, że za 0 many mogę sobie potanić w węże. Tak jest. Pytanie, jaka 60 karta? Czy w takim razie może Hydroblast, którego można zagrać w absolutnie cokolwiek, żeby po prostu wypełnić grób? No, raczej tak. Będę po prostu liczył, że uda mi się go zmilować. No i nie ma tutaj kombinacji więcej.
No tak, chyba nie mamy nic poza tym, co by nam Ten pomogło. sideboard potencjalnie mógłby się do opracowania, bo jakby ja po prostu przyznam, że lista jest zneddekowana z dosłownie jedną zmianą, z ułożeniem slipa zamiast dim inferiora. O i tak, i tutaj jest przykład ręki, której nie jestem zbyt dużym fanem, no bo gramy Island, Delver, Modlimy Lorien się, do żeby się cyklowania. flipnął i że znajdziemy trochę więcej draw. No bo jakby tak jak wygląda ta ręka w tym momencie, to po prostu te węże będą siedziały mi na ręce i niemożliwe do zagrania będą. Jedyne co tutaj mógłbym, jedyny jakby jakiś plus mały jest taki, że mógłbym zagrać Delvera i w upkeepie, zależnie od tego co zobaczę na topie, przytasować Lorienem i liczyć, że dobiorę Coś innego. jakąś akcję, ale wydaje mi się, że to jest po prostu mulligan, bo ta ręka jest strasznie wolna. No tak, nie mamy ani interakcji, ani mila, więc nie wygląda to najlepiej. No i tutaj, dobra, no to kipniemy. Delver, Serpent, Dispel, Fodscour. No i teraz tak, co odłożymy? Delvery raczej oba chcę chyba kipnąć, bo wydaje mi się, że to będzie szybszy klok niż Serpent. Tak, no do Serpenta trochę czasu właśnie. Kipnięcie Serpenta bez Fodscouera wydaje się bez sensu, więc jakby lepszy jest Fodscour bez Serpenta niż Serpent bez Fodscouera w tym spocie. Landy chcę oba. No i Dispel. Dispel generalnie chcę mieć. No jest to Nie jest relevant to, interakcja z nie jest to oponentem. karta, którą chcę mieć wcześniej, ale wydaje mi się, że i tak też w tej sytuacji, gdzie mam tutaj dwa landy, nie wiadomo co się wydarzy, to wydaje mi się, że ten Serpent może potencjalnie być trochę wolny, znowu zalegać. Wydaje mi się, że po prostu No na ten tak, plan tak jak dwóch w Delverów, poprzedniej grze zresztą dwa wydaje mi się po Serpenty prostu zalegały. nastawiać tutaj na ten plan tych dwóch Delverów i tyle. No i zobaczmy, czy się Zobaczmy. uda. Lorien Lorien Revealed. Revealed. No na pewno chcemy pokazać. I czy chcemy dobrać? No chyba chcemy. Land trzeci. W sumie przy tej ręce, którą tu mam, nie jest aż tak potrzebny ten land. Tak, no nadal istnieje szansa, że nawet jeżeli zmilujesz, to dobierzesz land. No tak. Plus Lorien w grobie, znaczy no Lorien w grobie tak czy siak się znajdzie, ale ten Lorien naprawdę tutaj w tej sytuacji mam wrażenie, że robi bardzo mało, więc wydaje mi się, że mogę po prostu zmilować tego Loriena. Bo i tak zagram land Delver w tej turze. No tak, i liczymy na to, że dobierzemy albo kolejnego Fodscouera, albo na przykład interakcję. Okej. Okej, mamy Brainstorma i jeszcze Counterspell w drawstepie. No tutaj Brainstorm pozwala ci setupować też kolejnego Delvera Dokładnie. pod flipnięcie, więc to już całkiem solidny klok. Oponent w tej turze znajdzie się na 17, potem masz 6 na turę, więc tak naprawdę 3 tury więcej. Zmuszamy oponenta do tego, żeby skręcił się trochę szybciej albo sam znalazł jakąś interakcję. Scroll. Oponent szuka High Combo Tide. Pisa, tak, jest High Tide. No i dobra, chyba flipniemy tego Delvera. Tak, no mamy 2 sztuki interakcji, więc wygląda to szczerze No, mówiąc... to nie za dobrze tutaj niestety. Ja bym powiedział, że to jest nawet całkiem dobrze, bo w związku z tym, jaki masz klok, te 2 sztuki interakcji to jest coś, co wystarcza. Znaczy no, okej, no w sensie, no ale nie jest to Tak, jakby, wiadomo, chciałem lepiej zobaczyć, by nie no. było dobrać Sytuacja jednak może nie trochę jest więcej. jakby tragiczna, natomiast nie jest to, co chciałem. Czyli tak, najpierw kładę Islanda, później kładę któregoś Tak, ze później speli, nie? kładziesz spell, żeby, jeżeli chcesz flipnąć Delvera, to tak, to w ten sposób. Chciałbym. No tak, no bo mamy w sumie dwuturowy klok. W sensie od następnej tury. Tak, więc oponent teraz ma jeszcze turę na przygotowanie, w następnej turze musi No ale już to się jest, kręcić i pytanie, czy przez 2 kontry mu się uda. to jest wszystko, co ja mam generalnie, nie? Tak. Teraz dobieram do końca gry Islandy. No ale tak, z Counterspellem i Dispelem to
mam wrażenie, że tu przeciwnik może nie mieć szansy się Tak, przebić. nawet Gigadraus teraz nie pomaga za bardzo, bo masz Dispela. Gigadraus. Gigadraus został wywołany. Mm, Nie wiem, czy tu ma sens dispelować, nie, bo Zdispelujesz tylko jednego, więc zasadniczo i tak zostanie ci jeden tak, więc island zastanawiałem się, otwarty. czy w sensie to nie ma znaczenia, bo i tak jakby nawet mi to many nie zachowuje, nie? Tak, bo po prostu i E, tak będziesz miał jedną kontrę otwartą i będzie to tak, Dispel albo zastanawiam się po prostu, Counterspell. zastanawiam się, czy jakoś tą tutaj mogę zrobić, żeby zostawić otwartego counterspella zamiast dispela. Tak, Ale mogłeś teoretycznie, ponieważ mogłeś po prostu skontrować z landa, który będzie zatapowany, innego no oczywiście, Gigadrausa. oczywiście. No ale dobra, no to Natomiast dużo nie ma mi to to nie... większego znaczenia. No Tak, to tak. Dispelujemy to, no chyba tak. No. Rączki do bo modlitwy, że oponent się nie skręci z reszty po prostu. jeżeli ma tam jakieś idea Sunban, to i tak nie będę w stanie skontrować, więc... Yy, Okej, Brainstorm Brainstorm. bez High Tide'a to przynajmniej jest coś. No i mamy to. Wystarczyło. No i submitujemy, no nie ma tutaj znowu nic do... Tak, jestem On i ciekaw, też czy nic nie oponent zmieniał. bardzo się zdziwił, widząc Gatshota w Aha, grobie. okej, Skóra mówi, że mogłem dać High Tide'owi zizolować i mieć counterspella otwartego na... Tak, no mogłeś, tylko musiałbyś wtedy właśnie najpierw zdispelować jedną kopię Gigadrausa. Dobra, i teraz tak, taka ręka, jesteśmy na draw, mamy Island, mamy 2 pondery, wydaje mi się, że kipniemy po prostu to. Bo no, jeżeli z 2 ponderów nie dobiorę landa, no to jest jakby uznam to za pewną No tak, niefortunność. pamiętaj też tylko, że szukamy poza islandami interakcji też jakiejś z oponentem. No tak, no ale no, będę liczył, że z tych 2 ponderów coś się jednak jakby uda się znaleźć i landy, i jakąś tam interakcję. Plus No czasami jasne, też można wygrać grę po prostu, wiesz, licząc, że przeciwnik jakby będzie troszkę wolniejszy, może się uda narzucić ten. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko jakby na tyle ma potencjał ta ręka, że wolę kipnąć. jasne. Mogę się mylić, ale jakby ja wierzę generalnie w pondery i brainstormy dość. No Ziomas pisze, że on by mulił akurat. No zobaczymy. Później będę mógł zagrać Gatshota, żeby sobie spotanić te węże. Okej, kolejny serpent. Aha, chociaż nie, no w sumie nie wiem. Oponent pewnie cykluje Lorien w odpowiedzi, jak zdążycie. A, brainstorm jednak. Tym razem Brainstorm. Dobra, jest Lorien. Lorien, Brainstorm, Serpent. Serpent jest potencjalnie niepotrzebny. Zostawimy go na dole. Później się możemy zastanowić. Lorien na następną turę. Tak, no i pytanie brzmi, czy będziesz chciał przetasowywać przed draw stepem, żeby tego No Brainstorma się pozbyć? stopa mam i tak ustawionego. Ale wydaje mi się, że Brainstorm chyba zostawię. No, jest dość dobry w znajdowaniu jakichś tam interakcji i tak dalej. Raczej będę chciał Serpenta przetestować, ale do tego jestem i tak zmuszony, więc fakt, że nie operuję na jakiejś dużej ilości many, ale i tak mi się wydaje, że Brainstorma wolę kipnąć. I teraz pytanie. Ponder, Brainstorm. Wolę generalnie grać pondery w większości sytuacji tego typu. No Więc tak, nie mamy nic do zrobię. przetasowania, więc Land będziemy chcieli, Brainstorm, Fodscour, wszystko brzmi w miarę sensownie. Brainstorm nam na dół. No i dobra, to faktycznie teraz jesteśmy niestety trochę krótcy z interakcją. Beat through depths, sure. Ten Gatshot mi cały czas stopy ustawia teraz. tak, no jeżeli masz spell za 0 mana, no to no possible play Ildol nic nie robi.
Więc tak, jak to będziemy tutaj chcieli zrobić? Na górze mam Fodscour, który tak czy jak będę chciał dobrać. I teraz mamy brainstorm na górze. Chciałbym odrzucić deep analysis na pewno. W tej turze mam tak, opcję brainstorm. Czy ja znaczy, no, i tak nie mam za dużo do powiedzenia. Natomiast No no tak, tak, no pytanie, mógłbym czy zrobić chcesz zagrać terrora? brainstorm Fodscour Terror. Mógłbym też zrobić Fodscour, brainstorm i liczyć, że tam dobiorę Dispela, który mnie potencjalnie może uratować. Ale wydaje mi się, że tutaj lepszym zagraniem po prostu będzie ten brainstorm Fodscour Terror, liczyć, że przeciwnik jeszcze w następnej turze nic nie zrobi. I wtedy spróbujemy się jakoś ustawić i obronić od następnej tury, a jeżeli przeciwnik się skręci, no to trudno. No, czasami trzeba podjąć takie ryzyko. No to tak, no jakby trzeba grać, żeby wygrać, a nie żeby nie przegrać. Nie wiem, nie jestem pewny tutaj, która linia jest lepsza. Fodscour mi czyści tam tego jednego brainstorma. No tak, z drugiej strony pod tym brainstormem też możesz mieć landa plus właśnie dispel na przykład i sobie z brainstorma ułożyć ładnie topa. Ziomas widziałem, sugerował, że Fodscour, Gutshot, Terror, też jest to opcja, tylko że no mam tylko jednego landa otwartego, no ale znaczy jedną manę. Tak, no trochę wtedy Ale liczymy na to, tak że naprawdę dobierzemy. jedynie blefuję, no albo liczę, że dobiorę coś z tego Fodscouera, nie? Tak, natomiast on w czwartej turze jeszcze nie powinien się kręcić w tej wersji. A, że Serpent, dobra, rozumiem. No jest to jakaś opcja potencjalnie. To może być sensowne zagranie, żeby jakby wykorzystać manę lepiej w tej turze Fodscour, Gutshot, Serpent. Przygotować się po prostu, że w następnej turze bronimy już tego, żeby oponent No nie jakoś tak. skłębił. Myślę, że to jest w miarę sensowne, no bo w tym momencie, jeżeli zagram Brainstorma, to wiem, że jakby jeden draw, znaczy no nie tyle tracę, bo zbieram kolejnego Brainstorma, aczkolwiek ja też nie mam nieograniczonej many, nie? Więc jakby szukanie jakichś tam counterspelli brainstormami nie jest bez kosztu. Tak, nawet się chyba nie płaci? musisz, bo masz już 6. Musisz kliknąć najpierw Dobra, na... widzę. Dobra, Tak, w widzę, ogóle że mam. jeżeli tak, to musisz najpierw kliknąć na oponenta, żeby go stargetować, a potem na swój obrazek, żeby zapłacić. Okej, dobra. No ale dobra, tutaj po prostu zagramy Serpenta w takim razie. A tego Gutshota, jak się uda, to może się uda go odrzucić po prostu. No mam Deep Analysis, który nic nie robi, Gutshot, który nic nie robi. No i nie wiem, znaczy jest mi się ciężko o tyle odnaleźć w tej grze, że po prostu nie wiem dokładnie czego się, jakby jakiego range'a kart się spodziewać od przeciwnika, tak? Więc No czy lepiej niestety jest nie tutaj ma też zagrać takiego najpierw, prostego patternu tutaj na czy nich. lepiej zagrać tego brainstorma najpierw i tam powiedzmy stracić w pewnym sensie jeden many na tym, ale odrzuciłbym sobie te tam dwie karty bezużyteczne z Fodscouera. No ciężkie. Opponent Deep Analysis. Pieces of the puzzle. Model the mixture. Transmute model the mixture. Psychic Puppetry, czyli oponent przygotowuje się prawdopodobnie do kręcenia się w następnej turze. No dobra. No i teraz tak. Ja mógłbym po prostu zostawić Brainstorma, jakby dać mu zagrać High Tide'a i będę wtedy operował na większej ilości many w jego turze, jeżeli on będzie próbował coś zrobić. Tak, bo mógł No zagrać tak, Brainstorma teraz szukając jakiś tam kontr i tak dalej. Ale nie wiem, czy ma to wielki sens. No tak, no właściwie mamy kilka opcji, bo tak, bo mógłbyś zagrać teoretycznie, wystawić cały power w stół i powiedzieć oponentowi, masz się kręcić albo cię zabiję w następnej. Tak. Możesz blefować wtedy, że masz jednomanową kontrę, tudzież masz counterspella i po high tide będziesz ją chciał grać. Możesz też sobie zostawić po prostu brainstorma i patrzeć na to, co oponent zrobi i brainstormem ewentualnie
jako last chance poszukać, że może w tych 3 kartach na topie jest jakaś interakcja. Tak czy siak raczej zagram Terrora co najmniej. Chociaż z drugiej strony nie ma to nawet aż takiego wielkiego znaczenia, no bo też, no, to też zależy, czy na samej turze Powiedziałbym, że będę w tutaj jest stanie bardzo wystawić. ciekawa sytuacja, bo jeżeli zagrasz Serpenta akurat, co nie polecam na razie, ale jeżeli byś zagrał A, tak. Serpenta i dobrał Gutshota, to masz Little. No tak, jest jeden Gutshot jeszcze gdzieś tam w deku. Trzeba uważać, bo czas się powoli kończy, ale no Myślę, ciekawe, że jakby, 5 znaczy minut skończymy. pod pewnym względem jakby to zagranie Terror, Serpent i jakby zmuszenie przeciwnika do wygrania gry, jakby podoba mi się koncepcyjnie, jak po prostu no, musi przeciwnik wygrać w następnej turze, inaczej ja wygrywam. I teraz tak. Jeżeli zagram oba Serpenty, zostawię sobie 1 many, on zagra High Tide'a, mam 2 many na Brainstorma, mogę teoretycznie jeszcze dobrać Dispela albo no Spell Pierce'a, to niewiele zrobi, ale Dispela mogę teoretycznie dobrać. Tylko czy pion po pierwszym High Tide'zie coś zrobi. No, muszę mieć interakcję, ale też jest szansa, że może przeciwnik po prostu jeszcze nie ma czego potrzebuje. No tak. Tutaj Ziomas też mówi, że grałby mimo wszystko Wiem, Brainstorma, widziałem, bo tak. Terror i Delver też dają Lethal. No ciężka decyzja. Dobra, spróbujemy tego Brainstorma zagrać. Island Hydroblast. Dobra, to w tej sytuacji po prostu jakby nie widzę tu sensu blefować szczególnie. Po prostu zagram chyba, wystawię Lethal i niech przeciwnik pokaże co ma. Jak mówimy oponentowi, może sfizlujesz. Tak. Ten jakiś spryciarz do drugiego maina przejdzie. A to był ten Gutshot. Mogłem tego Gutshota może skastować już, żeby ten... Może oponent ma jakiś dziki sideboard deck, który zmusi go do zapłacenia 13 życia i ten Gutshot okaże się być Lethal. Tak. No i znowu jesteśmy pasażerami w tym pociągu i tak naprawdę teraz czekamy, co oponent zamierza zrobić i czy to mu się uda. No pytanie, czy ten keep był jakby za słaby pod względem interakcji, bo jakby jeżeli chodzi o proaktywność, to No powiedziałbym, tak, że w niby miarę miałeś co doszliśmy tam, nie? wystawiać, tylko że właśnie problem był trochę taki, wydaje mi się też z tą ręką, że miałeś mocny relay na cantripach, przez co nie mogłeś zagrywać jednocześnie fretów i trzymać interakcji bądź szukać interakcji. Bo ty tymi ponderami musiałeś szukać znowu islandów, tak? No Nie tak, mogłeś no. szukać kontr, więc to tak. Znaczy tak jak się gra użyła, to i tak w sumie żadnych kontr nie znalazłem, nie? No ale Tak, to się niestety tak czy siak nie udało. No miałeś też jedną martwą kartę tak naprawdę, czy tej Gutshota na ręce, więc no troszkę nawet ten Deep Analysis. było. Znaczy, wydaje mi się, że potencjalnie to zagranie z Brainstormem i z milowanie Gutshota i Deep Analysisa mogło być lepsze, bo żeby jednak się pozbyć tych 2 martwych kart. Aczkolwiek no też nie wiem, czy miałoby to szczególnie duże znaczenie. Nie wiem. Zobaczymy. No przeciwnik jeszcze na razie niech kombinuje. Ma 4 many. Wiemy, że ma Psychic Puppetry, tak? Tak, Psychic Puppetry szukał z Muddle the Mixture, z Transmuta. High Tide był wyszukiwany z Merchant Scrolla, Tak, ale więc High Tide'a już zagrał. tak, został zagrany, więc na razie drugiego nie pokazał. No i siedzimy i patrzymy, Tak. jak oponent układa pasjansa. Ma 2 Psychic Puppetry, więc w teorii dopóki Arcane Spelle się nie wyczerpią, no to po prostu idzie ad infinite. Liczymy na to, że może po prostu nie dobierze tylu Arcane'ów. Jest Lorien. To całkiem niezły znak. To znaczy, że szuka. No, bo 3 many ma. No, to nie Tak, tak zostało dużo. mu 3 mana, więc... Ale ma 10 kart, no więc tam z Puppetry, No, z ale w Splice'em. tych 7 nie było zbyt wiele.
ewidentnie. Peer ze Splice'em, tak? Tworzy Pojedynczym, bo nie stać go na 2 w tym momencie. Czyli będzie miał 2 many teraz. 3, tak? Czy 2? Bo Czy zagrał zagrał jednego 2 High High Właśnie Nie wiem. nie pamiętam niestety. Jednego na pewno Widzę 2 zagrał. High w grobie, więc Chyba zagrał 2 faktycznie, bo to jest tura 5. No to cóż, stąd wydaje mi się, że po prostu tak, były tak, 2, są więc 3. 3 mana. Czy 3 many. Okej, Puppetry. Teraz ma 6 many, no. Preordain, czyli szukamy Arcane Spell. Może się uda, może oponent skizluje. No nadal ma 5 many, 8 kart i Preordaina. A w tym grobie coś tam jeszcze nie ma chyba, tak? Żadnego Deepanala. Chyba nic ciekawego. Nie widzieliśmy też Flood of Recollection, więc raczej Side zakładamy, Diaz. że nie gra. Jest Side IDS Diaz i 3 Psychic Puppetry. No może być ciężko. Kolejny High Tide. Ja dam przeciwnikowi dograć. No, No chyba, że zagra, nie wiem, pokaże. Znaczy jak dobierze cały deck, zgodnie z tym, co pisał generał Sun Tzu w swojej sztuce wojny, jak ma, to ma. Tyle. Tak, jest Muddle, więc pewnie kolejna Ideas, tak. No i oponent leci na top deckach dość ewidentnie, więc w tych 10 kartach nie może mieć zbyt wiele. Ale ile tam bezużytecznych kart może być? Może sama Island. No, po Merchant Scrollu to chyba już będzie ciężko. W szczególności jeżeli ten Merchant Scroll idzie po High Tide, a nie po Psychic Puppetry. Przepraszam, nie po Psychic Puppetry, tylko po Peer Through Depths. No cóż. No to ciekawa by to była gra do zreviewowania. Mówię, ja nadal nie wiem jak Mulligan i jak... Kwestia tego Brainstorma i odkładania Brainstorm wydaje... kart. Tak. Nie, no Brainstorm wydaje mi się, że jednak odłożenie 2 tych bezużytecznych kart to było sensowne. Mulligan nadal nie jestem pewny, ale tutaj ciężko mi trochę w sensie wymyślić dokładnie jak tu wygląda gra, którą ja wygrywam. Co dokładnie tura po turze się musi dziać. Oj, przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że wygląda to ok. Jest w porządku. No bo jednak jakiś klok też tutaj musi być narzucony, tak? Tak, no niestety problem z High Tide'em jest taki, że nawet jak trzymamy sporo interakcji, to po prostu bez kloka pozwolimy oponentowi się odbudować, on po prostu zacznie się kręcić 2 tury później. W tym matchupie myślę, że może jakby Delver w ręce startowej może być albo 2 nawet bardzo przydatny. Bo w większości matchupów tak naprawdę ja bardziej ten deck widzę jako Serpent deck, tak, Terror deck niż Delver deck. Ale w tym matchupie te chyba Delvery w pierwszej turze nakładające kloka to jednak przydatna sprawa, bo wtedy faktycznie można siedzieć za tą interakcją. Tak, tak jak pokazała druga gra, gdzie po prostu 2 zresolwowane Delvery pozwoliły nam siedzieć za Counterspellem i Dispelem i wystarczyła jedna kontra, żeby oponent nie dał rady się skręcić. No, oponent ma 50 many, więc zakładam, że zobaczymy zaraz Footskauera i gra się skończy. Stream of Thought. Przepraszam, Stream of Thought, nie Footskauera, zgadza się. Bo tam kosztuje Replicate 4 i miluje 4, tak? Tak, więc no to za 50 mamy wystarczająco, dobra. 41 mana, żeby cię zmielić. Tak, no dobra. I to mamy. Jesteśmy po 2 grach, proponuję zrobić w takim razie przerwę. Jasne. Wracamy do Was za kilka minut. Witamy Was po przerwie i lecimy dalej z ligą. Trzeci mecz. Na razie 1-1. 0-5 już nie będzie, 5-0 tak, no też nie. Już jestem, jakby wiesz, kamień z serca. Nie zostanę zapamiętany jako pierwsze 0-5. Bo 1-4 rozumiem, że jakieś się zdarzały. Tak, 1-4 były. Najczęściej jest 3-2, to taki chyba nasz najczęstszy wynik. 4-1 też było sporo.
2-3 też trochę. 1-4 chyba było 1 albo 2, jeżeli dobrze pamiętam. Niestety też wszystkich odcinków tak na pamięć nie znam. Ja już Mamy swoje mecz. wygrałem generalnie, w sensie na komunie, a tutaj mówię, tylko nie chciałem blamażu totalnego zrobić. Tak, no niestety też z ligami jest tak, że nie wiadomo na coś trafi. Na tych kompetytywnych bardziej turniejach można przewidywać jednak te mecze trochę lepiej. Tutaj to loteria. No i znowu, trochę podobna ręka. Jesteśmy na draw, więc jakby dodatkowa szansa na drownięcie landa. No i mamy Island, tak? No tym razem nie mamy Loriena, więc nie mamy pewnego drugiego landa niestety. Tak, ale podobną rękę miałem chyba dosłownie w poprzedniej grze z High Tide'em, gdzie miałem 2 pondery po prostu, jeżeli dobrze pamiętam. Nie wiem, czy to było z High Tide'em. W którejś grze chyba miałem po prostu Island, ponder. No i tak, bo jak to byśmy, jeżeli kipniemy, to jak to byśmy mogli zrobić? Island w pierwszej turze Brainstorm. Jeżeli nie zobaczymy landa, no to mamy 1 draw zmarnowany. Nie, to bez sensu chyba, ale alternatywnie możemy zrobić po prostu Island Ponder, tak? Mamy jakby 4 drawy z Pondera na landa i w następnej turze mamy draws. No mamy generalnie tak, jeżeli zrobimy Island Ponder, to mamy 2 naturalne drawy, 4 drawy z Pondera i kolejne 3 z Brainstorma, tak? Tylko że nie możemy trafić Loriena w tej tam powiedzmy jakby drugiej transzy. Tak, no to musi być naturalny Island tak po prostu. Ja lubię ekipować tego typu ręce, muszę powiedzieć. Ale no niesie niewątpliwie sobą ryzyko. Tak, no mamy też problem, że nie mamy żadnego efektu milującego, więc te serpenty ewidentnie trochę będą musiały poczekać. No tak, ale no, fakt, że mówię, muszę szukać landów, a nie tam tych innych rzeczy. Ja generalnie mam takie podejście, że jakby ten deck jest tak skonstruowany, żeby one-landery były w miarę ekipowalne, bo jest bardzo dużo efektów, które jakby zwiększają szansę na znalezienie landa, tak? A brainstormy, 4 brainstormy, 4 pondery. No Lorien to już nie do końca, znaczy 3 pondery, Lorien nie do końca liczę, ale jest ryzyko, ale wydaje mi się, że na draw jeszcze to chyba kipnę. I zobaczymy. No i wydaje mi się, że Ponder pierwszy ma jednak chyba większy sens. Oho, są elfy. Mamy elfy. Zobaczymy, czy będzie tak źle, jak podejrzewałem. Tak, no mamy 3 gutshoty w sideboardzie, więc nawet jak nie w pierwszej grze, no to O, może... jest Island. No i teraz tak, czy Brainstorm zrobimy z końcem tury, czy zagramy Pondera? No Brainstorm potencjalnie pozwala... Tylko, że ja tak naprawdę tutaj nie mogę się aż tak bardzo... Chociaż no, nie wiem, częściowo może mogę, ale nie jest łatwo tutaj się jakoś mocno zlokować tym Brainstormem, tak? Bo landy i tak chcę na razie. Ale no nie wiem, może zagramy Brainstorma tym razem jednak z końcem. Mimo wszystko, żeby ten ponder zostawić. Dużego, aż takiego znaczenia tutaj to nie ma, tak? No, minus jest taki, że jestem zmuszony jedną kartę z Brainstorma zachować, ale mówię, w tym momencie jest na tyle mało jakichś kart, które są bardzo złe, że wydaje mi się nie być No to nie aż mamy taki zbyt problem. wielu martwych drawów. No. Jest Priest. Tak, nie mieliśmy niestety szansy na skontrowanie go. Może uda się skontrować payoff. Potencjalnie mógłbym znaleźć Dim Inferior, który mi pozwala zagrać Brainstorm Dim Inferior na następnej turze, żeby przynajmniej go spowolnić. Okej. No i teraz tak, jak my to chcemy zrobić? Czy ja w następnej turze muszę trzymać po prostu counterspella? Znaczy jest to spoko opcja, bo jak przeciwnik nie zagra nic ważnego, to po prostu mam Brainstorm od Scour, tak? Więc no nie widzę sensu zagrywać pojedynczego Delvera. Czyli po prostu trzymamy interakcję i mielimy
Patrzymy, czy możemy zagrać Serpenta. Co bym, jeżeli... W sumie jeżeli potencjalnie mam plan grania Brainstormu, nie ma aż takiego znaczenia. Tutaj co odłożyć ma znaczenie, jeżeli zagram Counterspella i potencjalnie chciałbym podskawerować w upkeepie, ale nie wydaje mi się, żebym to robił tak czy siak. Więc chyba po prostu nie ma wielkiego znaczenia, co tam odłożę. Tak, czekamy teraz, czy oponent po prostu już zacznie nam grozić, czy jeszcze dalej będzie wystawiał stół. Mikołaj mówi, żeby poddać grę. Quiriona wpuszczę. Tak, oponent ma 15, 16, 17 mana w tej turze potencjalnie. Zakładając, że... Jeżeli A, dobrze nie. liczę. Tak. Okay, kolejny priest. No drugi priest chyba nie zmienia mi tu sytuacji. Co tutaj do skontrowania jest Timberwatch Elf albo ewentualnie draw, tam te wszystkie drawy. Lead the Stampede, Distant Melody i tak dalej, nie? Tak, no Nyx Van Hydra jako wincon. A no chyba, że tak. No dobra, trochę wygląda jakby przeciwnik nie miał żadnego payoffu chwilowo. No problem jest jeszcze taki, że jakby ja nawet jak sobie zagram te serpenty, to one trochę nic nie robią w tym momencie. Tak, no oponent ma dużo jump blokerów, więc niestety kupuje sobie też dużo czasu. No tak, mamy 2 Delvery. Delvery przynajmniej są w stanie założyć clock. Chyba chcę w następnej turze znowu zagrać jednego Delvera i trzymać kontrę, w razie jakby dobrał, czy po prostu pokusić się o to, że on nie ma nic i zagrać 2 Delvery. Tak, po pierwsze, co chcemy zmilować? Potencjalnie to może być miejsce, gdzie chcemy zmilować 2 serpenty potencjalnie, wydaje mi się. Co najmniej jednego serpenta mi się wydaje, że tak czy siak chcemy zmilować. Tylko że te serpenty na razie aż tak nie dojeżdżają mocno z grywalnością ich. Bardziej mi się wydaje, że większy chyba... tylko teraz tak, jeżeli chciałbym flipnąć te Delvery, to musiałbym odłożyć tutaj coś. Powiedzmy Ponder na przykład. To może... a nie, bo ja przecież miluję. O czym ja Tak, no mówię? właśnie. Chyba, że chciałbym nie, no ale... Chyba, że dobierzesz spod Scour albo z naturalnego drawu naturę coś. Oczywiście. No wydaje mi się serpenty najsłabsze w tym momencie, bo nawet wolałbym z Pondera dobrać już Terrora, jeżeli bym musiał. A na razie się na te Delvery nastawiam bardziej. Więc chyba po prostu zmiluję te serpenty. Znaczy ja nie widzę przyszłości tych serpentów niestety w tej grze. No i mamy Dobrze. Brainstorma, którym potencjalnie możemy... Mamy Spellpierce'a. Mógłbym... no ten Spellpierce niewiele zdziała. No tak, oponent ma tyle many, że nawet jeżeli zagra coś, co może Spellpierce targetować, to raczej... Wydaje mi się tak, zagram chyba jednego Delvera, przytrzymam Counterspella, a w razie potrzeby... Chociaż to może być dość ważne decyzja, jeżeli założyłbym, że przeciwnik naprawdę nic nie ma. Zagranie tych 2 Delverów, żeby mieć Clocka szybszego, może mieć znaczenie, aczkolwiek tak naprawdę to tracę na tym powiedzmy 3 obrażeń, nie? A Tak. też nie ma też takiego w sumie znaczenia, zakładając, że przeciwnik nie doda sobie życia, chociaż wiadomo, że może mieć tam Well-Wishery jakieś. To tak naprawdę jeden atak Delverem i później 3 razy ataki 2 Delverami to jest 21, nie? Więc, Tak, więc nie pod tym zmienia to względem bloku w automatycznie. przypadku, jeżeli zagrywasz same Delvery, tylko Delvery się przebijają. Tak, więc zostawię sobie tego Counterspella tutaj. Jak przeciwnik nic nie będzie robił, to po prostu będę kombinował z... te mają Reacha jeszcze, Jaspera mają Reacha, no ale dobra. więc niestety drugi już... Tutaj też dostaję agro niestety tego rodzaju. Tak, no i oponent też po 7 naturę może Tak. nas niestety tutaj trykać. No przydałyby się terrory na pewno, żeby tutaj blokowały to. Serpenty trochę dużo many kosztują w tej sytuacji, ale może się przyda jeszcze. Dobra, no to zobaczymy co z tego Brainstorma chyba. Wydaje mi się, że ja chcę jednak tutaj wykorzystywać swoją manę, dopóki jakby jest to czynnik, który mnie troszkę ogranicza.
Fodscour, na pewno Spell Pierce bym chciał. Raczej chcę tego Fodscoura użyć w tej turze. Spell Pierce na pewno odpada i co poza tym odpada? Dim Inferior nie jest taki tragiczny, nie jest szczególnie dobry. Mógłbym mu... Nie, chyba Dim Inferior w tej sytuacji mnie jakoś szczególnie nie No, urządza. No, mógłbym musiałbyś mu... dobrać trochę kart też, żeby on jednak był Tak, tańszy tak, niż no 4 mana. w miarę jestem w stanie to jakoś zrobić, przynajmniej z Ponderem może, ale w sensie no daje mi to tyle, że tego jednego blokera mu w tym momencie niszczę i jakby neguję mu powiedzmy jeden draw, tak, jeżeli potraktujemy Jasperę jako tam w miarę bezużyteczny draw. Ale czy tutaj jest coś, co jest gorsze od tego? Też jest taki problem, że jeżeli zagram Fodscouera w tej turze, to potencjalnie mogę nie flipnąć Delvera. Ale wydaje mi się, że nadal jakby mam to poczucie, że muszę wykorzystać tutaj manę. Więc chyba po prostu tak zrobimy. No, poza tym to nie wiem, co tutaj Ponder mógłby być jedną z mniej... Bo wydaje mi się, że te serpenty mimo wszystko muszą się pojawić na bordzie w końcu, żeby blokować to wszystko, tak? Powoli. Nie jestem pewny tego odłożenia Dim Inferiora, ale wydaje mi się, że odłożenie Dim Inferiora i Fodscour tutaj jest No tak. No. takim optymistycznym zagraniem, które wydaje mi się potrzebne. Team Inferior niestety też nie pomaga aż tak bardzo z tempem, więc... Tak. No. Okay, jest przynajmniej terror, który mogę tanio zagrać. Pytanie, czy będzie Lucky Flip. Jest Mamy Island. więc nie będzie Lucky Flipa. Nie zrobię nic z tym. To co, gramy Delvera, Terrora, trzymamy Counterspella. Jest to trochę słabe, że tego Counterspella co turę trzymam. Może to jest tura, żeby jakby zaryzykować, że przeciwnik nie dobierze nic tam ważnego. Zagrać Serpenta, trochę się zacząć bronić. No tak, oponent też ma 8 kreatur w stole, więc jeżeli wrzucimy tylko 3, Tak. no to przebija się za To 5. dosłownie w tej turze możemy je zaatakować za 6 i w następnej powiedzmy, znaczy no trochę mogę Delverami blokować w tym momencie już, jeżeli on postanowi atakować wszystkim, gdzie powiedzmy mam 2 darmowe bloki, to może faktycznie tradnięcie Delverów za jakieś tam 1-1 Priesty byłoby ok. Więc wydaje mi się, że to może być dobry moment na zaryzykowanie, że on po prostu nie ma nic i może też być tak, że on też nie grał jakby tych swoich payoffów, dlatego że jakby w tym momencie ma wygrywającą pozycję i po prostu gra wokół tego Counterspella. Ale wydaje mi się, że zagranie tutaj w stylu Delver Terror, trzymanie Counterspella jest nie wygrywający, bo on faktycznie po prostu może jump ataki zacząć robić i zaraz No tak. umieram od tego. Wydaje mi się, że tą jedną turę muszę sobie po prostu odpuścić z trzymaniem Counterspella. No, oponent Coś tam będzie hydra jakaś, czy więcej many. Lead Lead the the Stampede. Stampede. No właśnie, ciekawe czy dobrał, czy po prostu jakby trzymał, bo nie musiał zagrywać. Właśnie, czy grał wokół po prostu tego Counterspella. Mamy 3 karty pokazane. Co tam? Timberwatch Elf, Birslor i Llanowar. No Timberwatch jest problematyczny. Trzeba by znaleźć może tego Dim Inferiora. Albo chociaż Sleep of the Dead. Tak, no bez tego to jesteśmy martwi w następnej. Okej, a 2 Timberwatch Elfy, no to problematyczne. Tak, no niestety, kłopoty. Mamy Deep Analysis. No flipniemy sobie Delvery. No to tutaj już za wiele nie jestem chyba w stanie zdziałać, bo... Tak, no niestety no z dwóch Pondera nie jak masz dobiorę jak już nawet. dobrać, więc... Sprawdzę, Chyba, że Brainstorm jeszcze gdzieś tam co jest. tam w tym Ponderze, ale nie jestem w stanie dobrać 2 Tak, jakby no niestety, odpowiednich. pojedynczy Team Inferior tutaj nic nie robi. No dobra, no. Brainstorm. Nie, no w sensie tu nie ma chyba już żadnej linii, no ale można sprawdzić, co tam w tym. No tak, no niestety. Jeszcze tutaj 2 Team Inferiory z tego Brainstorma to A kupowałoby tak, przynajmniej prawda. turę, Masz ale... rację, że mógłbym 2 Dim Inferiory dobrać i tam Tak, jakoś ale bym to walczył. też mało trochę. No dobra, i zobaczmy. Dispel, nie wiem, czy tam jest jakikolwiek target.
Nie jestem pewien. Może Sleep. potencjalnie grać na gate'y, post-side. A, Nie pamiętam, czy Distant Melody. Distant Melody jest chyba sorcery, więc Gutshot się wydaje spoko. Hydroblasty, Blue Blasty nic nie robią. Sleep of the Dead i te Dim Inferiory potencjalnie mogą mieć zastosowanie, bo jakby żeby tam taki removal czy pseudo removal. O tak, Gutshot na pewno wchodzą. Wydaje mi się, że te Dispele i Spell Pierce'y są zbyt wąskie, żeby nimi grać. tak. No tutaj jeszcze pytanie jest, czy chcesz wsajdowywać Anula, który łapie Nyxborn Hydra, bo jest enchantmentem. Jest ciekawa propozycja. Ale znowu to mi się wydaje, że jakby jest za mało targetów po prostu na to. No nie wiem. No tak, no Hydra ma jeszcze ten jakby, bo powiedzmy Timberwatch Alpha jeszcze potencjalnie jestem w stanie odpowiedzieć tam Dim Inferiorem czy Sleepem. Na Hydrę niekoniecznie. No akurat Sleep działa całkiem nieźle, chyba że od razu zaatakuje, a raczej tak. No tak, no Pattern ale jest taki, żeby jednak atakować od razu tą hydrą. Pomyślmy. No wydaje mi się, że znowu mówię, wydaje mi się, że Anul trochę za wąski jednak. I teraz tak, czy Sleep za coś jeszcze tutaj? Nic mi się tu szczególnie nie wydaje jakieś słabe. Counterspell jest troszkę wolny w tym jak ten, no ale jest to twarda kontra, jakby nie było na te ważne spele jego. I czy wydaje mi się, że Deep Analysis potencjalnie może być trochę wolne, ale czy Sleep of the Dead jest lepszy? Nie wiem. No ten Sleep o tyle jest spoko. Sleep, tu potencjalnie mógłbym widzieć, że Sleep. Sleep też jako turn 1, turn 2 play w Tak, że jakby Priest of Titania na zachowanie jakiegoś przykład. tam Priesta, czy nawet któregoś z tych innych manadorków może To pomóc praktycznie mocno. Timewalk w tej sytuacji. Więc wydaje mi się, że to może być lepsze od albo Dim Inferiora, albo od Deep Analysis. Wydaje mi się, że za jednego Deep Analysis mogę wrzucić tego Sleepa po prostu. Spróbujemy tak, bo wydaje mi się, że mogę nie mieć czasu po prostu na granie tych Deep Analysisów. No to jest dopiero ciekawa ręka. Na playu Ponder, no tutaj jest dość mało niestety, znaczy w sensie jest dużo mniejsza szansa, znaczy dużo większa szansa na misnięcie tego drugiego landa. Bo Ponder w pierwszej widzi 4 karty i w drugiej Mental Note widzi 1 kartę plus 1 naturalny drone to jest tylko 5. Więc wydaje mi się, że to jest zbyt ryzykowny kip. Dobra. Mamy Loriena, jest też Gutshot, czyli Jest sideboardowa Gutshot. karta specjalnie zdesignowana na elfy. Tak. No tak, no to chyba kipniemy. Czy ja chcę tutaj mieć Delvera? Ten Delver, tak jak mówiłem, jest potencjalnie dobrze nakłada tą presję do początku. Aha, mam Loriena, dobra, bo nie Tak, zorientowałem się, że mamy mam drugi launch w Loriena, postaci więc Loriena. dobra, czyli jeżeli zagramy Island Delver w pierwszej turze, drugiej Lorien plus coś tam, Gutshota chcę zostawić, więc chyba po prostu Mental Note pójdzie na dół. Wydaje mi się, że jest słabszy od Brainstorma w tej sytuacji. No tak, alternatywę dla Mila mamy w postaci Fotskauera, więc dwie sztuki mogą być trochę, to może być trochę za dużo, jeżeli musimy wziąć 6. Przeciwnik też mulnął do 6. Znaczy ja tam chętnie bym przyjął jako 7 kartę, ale coś trzeba niestety odłożyć. Jakby wszystkie moje karty mi się tutaj podobały. Aha, znowu mam tego Gutshota. Tak, więc niestety nie pomoże. To jest pytanie, czy Gutshotujemy jakby... Okej, no, nie to. Chciałem, Tego nie Gutshotujemy. Gutshotujemy Wydaje mi się, że pierwszy. Gutshot trzymasz chyba na te... Na Priesta mogłem trzymać. Tak, na Priesta albo na Will-Wisherkę, żeby ci nie odjeżdżał potencjalnie. z życiem. Jakbym bardzo chciałbym Brainstorma zagrać teraz, ale wydaje mi się, że wolę jednak nie ryzykować. A jak się pokaże coś słabego, chociaż nie wiem, co tu dokładnie słabego by mogło być, to po prostu Cryptic Serpent. Czy ja chcę Cryptic Serpenta w tym momencie odtasować? Tak, no możesz przesajkować Loriena, możesz też rzucić Fotskauera w siebie, ale Tak, wtedy nie, ryzykujesz no, brak drugiego tutaj landa. bym użył pytanie, czy chcę Loriena w upkeepie użyć, żeby odtasować Serpenta.
Pomyślmy, tak, jak ta gra będzie wyglądała. Będę miał Lorien, będę miał Fodscour, będę miał Gutshot i Brainstorm, 4 spele już, więc jakby będzie grywalny ten Serpent za Tak, stosunkowo zapominasz o niedługo. tym, że oponent ma relika. Ma relika. Więc może jest to jakby niepotrzebny plan w tym momencie. Na pewno nie chcę go pokazać, dobra. Wydaje mi się, że odtasuję. Tu może być nawet bardziej przydatne jakby sposób na odnowienie grobu po jakimś tam czasie. No, tu ciężko trochę powiedzieć, bo jeżeli ja sobie zapełnię grób jakoś tam w miarę sensownie, to przeciwnik pewnie kraknie tego relika. I wtedy przyda mi się sposób na odnowienie tego grobu. I wtedy dopiero wtedy tak naprawdę potencjalnie mogą mi się przydać te terrory i serpenty. Jest Quirion. No zobaczymy, co przeciwnik zagra z tego Quiriona. Potencjalnie mógłbym Oponent gra na jakby... jednym landzie. Potencjalnie właśnie mógłbym Gutshota zagrać w tym momencie. Zabieram mu 1 many w tej turze i potencjalnie mu zabieram całkiem sporo many w kolejnych turach, bo tak, po pierwsze nie może sobie flikować, że tak powiem, tego Foresta, jeżeli nie ma innych. Plus odtapowanie czegokolwiek. Nie wiem, wydaje mi się, że ten Gutshot tutaj może być sensowny. Jakby wydaje mi się, że to potencjalnie go No tak, no spowalnia na Quirion tyle, że... też z Priestem Tak, robi tak. dużo. Pytanie, No, oczywiście zgadsztowanie pierwszego Priesta, jeżeli nie ma więcej, no to też neguje Rangera, ale wydaje mi się, że tutaj na tyle jakby go to w będzie sytuacji, w której spowalniać. możesz mu też zdinajować manę w tej turze. Już w tej turze mu 1 deniuje. Tak. Pytanie tylko brzmi, czy jeżeli użyje relika, to czy w odpowiedzi zagrywasz Fodscouera, żeby coś tam sobie wypełnić grup i może wyegzailować non-instant, non-sorcery. No jest to pytanie tylko, czy... Nie wiem, czy ja bym nie Warto. wolał jednak zagrać Brainstorma w tym momencie. Raz, że ustawiam sobie... Znaczy wiadomo, mogę zagrać Brainstorma w Upkeepie, ale wydaje mi się, że lepiej zagrać Brainstorma teraz. Mhm. Zresztą on i tak nie użyje relika jakby w swojej turze pewnie, a może użyje. Nie, wydaje mi się, że Dobra. tutaj po prostu Brainstorm jakby tą jedną kartę w grobie przeżyje. Ustawię sobie Delvera i potencjalnie ustawię sobie Fodscour. Jeżeli tam będą jakieś słabe karty na górze. Delver, Demon Inferior, Gutshot. No są to dobre karty generalnie. Tak. Więc teraz pytanie też brzmi, co chcesz pokazać oponentowi w Upkeepie? Tak. Bo zakładam, że chcemy flipnąć jednak tego Delvera. Tak. Może Demon Inferior mu po prostu pokaże, bo to jest karta, którą pewnie póki co najmniejsza szansa, to że jak najmniejsza szansa, że zagram, to może zły po prostu, żeby mu pokazać. Może mu pokażę w takim razie Brainstorma, bo Brainstorma pewnie zagram w miarę wkrótce, plus to nie jest aż taka tam chyba kluczowa karta, żeby on wiedział, w ogóle muszę trochę szybciej grać. Tak, no zostało ci 10 minut na kloku, wobec Tak, 20 dobra. oponenta trzeba Tak, dobra. i rezolwujemy umiejętność relika. Musisz wybrać, A muszę co wybrać. pójdzie. Dobra. Na górze mamy Dim Inferior, który potencjalnie mógłbym sfodscorerować, ale wydaje mi się, że na razie po prostu zagram Delvera i z końcem tury pomyślę, odpuszczę sobie tą potencjalnie jeden land, który z moją ręką nie jest aż tak na razie kluczowy. Delvera mam już w sumie ustawionego. No tak, wydaje mi się, że ten plan teraz wobec relika w stole oponenta i raczej małej ilości mila, to raczej dojechanie po prostu tymi Delverami. I chyba zgatshotuję mu tego Rangersa, bo denuję mu znowu 1 many. Tak, zakładając, że nie ma drugiego landa, no to... No. Delver się flipnie, więc on będzie miał jump bloki. Okej. Delver się flipnie i nie wiem, czy wtedy w odpowiedzi
Nie. Bo chyba nie będę zagrywał tych. Chociaż mógł zagrać Brainstorma. Możesz zagrać Brainstorm i tego Dim Inferior od razu w Jasperę w teorii. Po Aha, w swojej turze. Tak. Tylko czy jest to w sumie Pytanie, nie czy, najgorsza opcja. tak, czy Dobra, taki tak. tempo play cię zadowala? No jest to pytanie. O. Tak czy siak zagramy Brainstorma. W najgorszym wypadku mogę sfotscowerować, czego nie chcę. Może dobiorę, jeżeli będę miał landa, to potencjalnie mogę go chcieć zagrać. Serpent Lorien. Na razie nie chcę Serpenta Loriena, więc odłożę je. Dim Inferior na Jasperę. Myślę, że to jest ok opcja. Potencjalnie też mu to dinajuje 1 many, tak, jeżeli zagra jakiegoś tam Jeśli zagra creature'a. one dropa, nadal nie będzie miał drugiego landa I mam na górze Lorien i Serpent. misnąłeś. No nie. No cóż. Niestety. Oponent odłożył Jasperę na górę. I oponent puszcza turę. Fotscour zagram teraz, bo i tak nie mogę zagrać Serpenta. Lorien mi nic nie daje. No dobra, to oponent na 10 powinien być. Tak, wirtualne 4 życia po tym ataku, ale realnie niestety nie wyszło. Okay, teraz mogę zagrać Możesz Serpenta. zagrać Serpenta, dopóki nie kraknie relika. Więc Jak od razu super to plan. zrobię. W sumie mogłem Jeżeli- Mylanda może zostawić potencjalnie na Brainstorma. Dobra, teraz nie misniemy ataku. Tak, no szkoda, bo oponent byłby martwy w następnej turze po Dobra, zagraniu on Jaspery teraz dobiera Jasperę. i musi czam więc- blokować. Więc jeżeli, no właśnie, i nie ma nadal many, więc co on zrobi w następnej turze z 1 many, tak? Tak, wydaje mi się, że nadal to mamy, No więc ciężko mi błąd tutaj nie widzieć pokarał. jakby co może się w ogóle wydarzyć. Tak Żeby jest. ten- Ciekawa opcja bloku. Nawet Y, tak, trochę więcej, niestety grup nie jest aż tak wypełniony. No dobra, no. Dobra, no jeżeli klikam te karty, to aż tak, to myślę, że w 8 minut jestem w stanie zagrać tą trzecią grę. No te gatshoty tutaj to wydaje mi się, że porobiły jakby Tak, zrobiłeś bardzo, super bardzo. robotę, oponent został odcięty od many, tylko teraz nie misnąć ataku Spokojnie. Nawet jakbym misnął, to dojeżdżamy. myślę, że mam to, ale... Tak jest, udało się wygrać drugą grę, jedziemy do trzeciej. No i jak to wyglądało? Zobaczyliśmy reliki. Reliki, tak, więc mógłbym Czy to- tutaj Anulę włożyć w dodatku jakby na reliki. Czekaj, podjechałem kabel. W dodatku do hydr potencjalnie mogły być reliki. Co potencjalnie, czego bym nie chcieć grać? Do pewnego stopnia mógłbym się nawet zastanowić nad niegraniem Cryptic Serpentów, ale wydaje mi się, że to może być za daleko, nie wiem. Generalnie myślę, że tutaj do zastanowienia potencjalnie Deep Analysis, Deep Inferiory, Sleepy. Sleepy mi się wydają lepsze od Deep Inferiorów. Pytanie, czy chcę Anulę zamiast czegoś z tych. Generalnie w tym deku jest jeszcze plus taki, że granie nawet tych kart wąskich ma o tyle plus, że często można ich się po prostu pozbyć, nie? Jakby z ręki. Tak, można je zbrainstormować i odrzucić potem milem. To nie właśnie to deep analysis takie, wydaje się być trochę Tak. Nie? wolne. Myślę, że Deep Anal to jest w miarę spokojny do wywalenia. I teraz tak, za to wejdzie Anul i pytanie, czy jak tutaj Dim Inferior versus Anul. No i pytanie też, ile chcesz tych anuli? Czy wszystkie Tak, 4, tak. czy tylko część jednak? Może po prostu w ramach trochę testu zrobię split 2 Anule, 2 Dim Inferiory i zobaczymy. No bo nie jestem w stanie tu powiedzieć, na ile dobre są jedne czy drugie. Dim Inferior na niektóre te stwory może się przydać. Dobra, Land, Lorien, Gatshoty. Myślę, że to jest w miarę spoko ręka. Na razie niewiele robi, ale Mamy sporo odpowiedzi. tak. I No i mamy. pondery chyba coś tam znajdą.
Fenhorn, czy gatshotujemy to? Mam drugiego gatshota, więc wydaje mi się, że jest sensowne, żeby to zgatshotować w mojej turze. Znaczy w mojej, nie w mojej, no bez znaczenia. Ważne, żeby przed oponenta turą to Tak. zrobić. Okay, land jest. Super land dodatkowo. Jakbym miał jednego gatshota, no to może do zastanowienia, ale wydaje mi się, że z dwoma że tutaj naprawdę to pomaga. Pytanie, czy chcę Pondera? Nie widzę sensu. Raczej i tak będę chciał cyklować ten Lorien. Chociaż jest jakiś tam, jeżeli nie będę miał czasu na zagranie absolutnie wszystkich moich kart w ręce, to jest jakiś plus, żeby tego Pondera teraz zrobić potencjalnie w następnej turze. Tak. Mamy Vanguarda, który będzie rósł potem z każdym Ja kolejnym wiem, tak. elfem. Tylko czym ja się tym przejmuję? Wydaje mi się, że niekoniecznie, że to samo z siebie trochę niewiele robi. Tak. I to jest Enter, więc zawsze mogę też w odpowiedzi zagrać Gatshota, jeżeli uznam. Jeżeli on będzie chciał zagrać jakiegoś Beach Rangersa i uznam, że chce mu zabrać Albo tą nawet manę. w odpowiedzi na trigger tej umiejętności, więc już po No tak. wejściu. Lorien na pewno zagra. Aha, tutaj to mogę. Aha, no pytanie, czy chcemy Counterspella trzymać? W poprzedniej grze plan denayowania many wypalił. Pytanie właśnie, czy teraz też w takim razie. Wydaje mi się, że tempo. mogę sobie pozwolić jedną turę trzymać Counterspella. Bo teraz, jeżeli on na przykład zagra coś w stylu Forest, Lead the Stampede, to myślę, że jest spoko opcja na kontrolowanie. A i tak w następnej turze będę miał lanę na Ponder, plus jeżeli nie zagram Counterspella w tej turze, no to żeby go kipować. No i teraz pytanie, czy chcę tutaj... Wydaje mi się, że ten Vanguard naprawdę że to nie jest coś, co mnie zabije, więc wydaje mi się, że wolę trzymać tego Gatshota na jakieś inne rzeczy. Priesta, no i Priesta mógłbym skontrolować, wydaje mi się, że lepiej zgatshotować Priesta i trzymać Counterspella na ważniejsze spele. No tak, można trzymać Counterspella na payoffy. Tak. Aczkolwiek na pewno można by tutaj tą alternatywną ścieżkę obrać, myślę. Nie wiem, skontrolować może Priesta. Gatshota mogę w swojej turze spokojnie zagrać. Dobra, terror. Mamy 3 spele, 4 z Gatshotem. Wtedy niestety nie 5 z trzymamy Ponderem. Wydaje mi się, że Counterspella. mogę jedną turę odpuścić zagranie terrora. W tej turze zagrać Ponder, Gatshot, Counterspell, trzymać. No tak, I od następnej zobaczyć, tury co się zagrać. dzieje. Zacząć Oponent nie ma terrory też grać. jakiegoś wielkiego kloka, więc tak, niestety u nas zostało tylko niecałe 6 minut, ale Tak. powinniśmy się wyrobić. Delver jest to Fred, który coś robi, ale na ile mnie tutaj to urządza? Wydaje mi się, że mogę to sobie odtasować. Mental Note mi już aż tyle nie daje, bo już mam właściwie zapełniony grup. Dobra. I teraz tak, Gatshot. Przytrzymamy Counterspella. Tak. I teraz po stronie oponenta, żeby coś Zaczniemy zrobić. zagrywać. Jest wspomniany wcześniej Lead the Stampede. Na szczęście mamy Counterspella. Grup zapełniony, 6 non-creature spelli, więc terror już tylko 1 mana. I są 2 terrory, dobrze. Od razu możemy zagrać Ponder. Kolejny terror na pewno na górze będzie. Myślę, że Delver, Brainstorm, Terror, bo w tej turze chcę zagrać 3 terrory. No tak, i znowu... Czy jak zrobię tak, to muszę klikać? Nie muszę, dobrze. Nie. Znowu pytanie do oponenta po prostu, co on teraz na to? Nic innego nie wymyślę. 3 dzikie węże w stole. Czy to wystarczy? Oponent Winding Way. Jest Winding Way. 4 karty z Winding Way'a. No ma Hydrę, aczkolwiek na razie nie ma dużo many, nie? Więc... Jest Hydra, są elfy, Beach Ranger. No dobra, trochę może ma tej many. No tak, jest też pewien problem z tym Vanguardem, że on teraz urośnie. Tak, no niestety może urosnąć do 6 power nawet. No...
będzie coś trzeba z tym brainstormem się jakby znaleźć coś z tego brainstorma. Na razie no to będę musiał po prostu zostać w blokach. Tak, no idealny byłby Mam Sleep of the dwa Dead na slipy, pewno. dwa Dim Inferiory mam. Na górze jest Delver. No i teraz pytanie, czy w tej Tak, czy ryzykujemy, że turze, w pozostałych 2 kartach coś jest. tak, znaczy dużego znaczenia mi to tak naprawdę nie robi, chyba żeby tego brainstorma przytrzymać do następnej tury, no bo tak czy siak dobiorę tą kartę w nas. No nie, no bo większa szansa, że się tam jakoś Teoretycznie kopiesz zablokuje, ale jedną głębiej, tak, ale no w praktyce pytanie, czy to zrobi wydaje mi się, różnicę. że jednak trzeba by sprawdzić, co tam jest w tych 2 kartach. Plus, no zagramy Delvera w tej turze, więc Anul przynajmniej na Hydrę. Tak, Anul wydaje się być całkiem dobry. No ale, no tak, no w tej sytuacji skontrowanie Hydry Tak, tylko pomaga niestety mocno. nie za bardzo możemy atakować. Nie. Gdzie tu się? No tak. Przeciwnik ma Relik i ma Hydrę w ręce. Nie, Relik był pokazany, ale jest A wrogi, Relik był ponieważ nie pokazany. jest kreaturą, więc... Bo Wine Quay revealuje wszystkie. No niestety The Stampede. Może być ciężko. Pytanie, czy tak patrząc jak ta gra przebiega, może jednak trzeba było się pozbyć tego Elvish Vanguarda, ale no ciekawe. No, oponent pokazał 4 kreatury, Timberwatch Elfa, Llanowar Elfy, Quiriona i kolejnego Vanguarda. No jeżeli urośnie do 10 i będzie trzeba zablokować 2... To ciężko. Tak, no nawet teraz już Hydra nie za bardzo jest potrzebna. Może oponent zdecyduje się na atak? Niestety Dopóki nie. jestem w stanie zablokować tradenąć jednego terrora za tego elfa, to nie mam nic przeciwko, ale... No niestety, no jest problem, mam dwa islandy na topie, nie? Więc jakby... Tak, no niestety do dokopania się do jakiegoś Dim Inferiora, tudzież Sleep of the Dead dużo czasu. Kolejny I lead, no kolejny myślę, że to już lider będzie z ciężko w Rapid. tym momencie. Tak, no No niestety. ciekawe. Jakby ta gra wyglądała, jakby potencjalnie został zgatshotowany Vanguard, wtedy by coś innego oczywiście nie zostało zgatshotowane. Więc no... No, oponent ma już wszystko na ręce zasadniczo. Tych islandów na razie nawet nie mam za bardzo po co grać. Więc... tak naprawdę jedyny powód, żeby grać na Island, to jakbym dobrał, zakładając, że dotrwam jakoś jeszcze do 2 następne tury, to mógłbym zagrać Island i później, nie wiem, Lorien Reveal za 5 i miałbym przynajmniej manę otwartą, ale nie wydaje się, żeby to miało mieć jakieś znaczenie. Timberwatch, Tak, no niestety łatwo Timberwatch nie będzie. tutaj trochę załatwia sprawę, ponieważ są 2 Quiriony w stole. Tak, no a plus, Więc no ja jest to wiem co mam na lethal. topie. Tak. Zaraz poddamy gierkę chyba. Ciekaw jestem, czy oponent zaatakuje, bo on jeszcze dogra jakieś elfy, pewnie może już w tej A turze... w tej turze jeszcze nie wygrywa, dopiero w następnej, Tak, ale ja wiem, ale może już w tej turze się zdecyduje na atak tym Vanguardem, jeżeli tam jeszcze dogra jakiegoś elfa. tak, jest kolejny Vanguard. Już niestety wymusza nas triple block i zjedzenie 2 Tutaj nawet, terrorów. tak jak się ta gra potoczyła, to nawet bez tego Vanguarda by było ciężko, bo oponent mógłby po prostu przyjąć, Pagbis nawet, nowe techy, mógłby przyjąć po prostu 15 z terrorów raz i w kolejnej turze tak by jego board wyglądał i tak by nic nie zdziałał już pewnie po tych tam... Niestety pewnie tak, a jakbyś Stampedach. zużył tego Gutshota, no to byś nie miał na Priesta, chyba żebyś wtedy counterspelował, ale to wtedy Tak, byś no. nie miał na Lida. Dobra, szkoda czasu. No niestety tak, to tutaj nie było już nic do roboty, więc lecimy po prostu dalej. No tak, no wydaje mi na pewno były potencjalne inne linie do obrania, aczkolwiek patrząc jak przebiegła gra, chyba by nie pomogło. Tak, no Gutshoty były cudowne, robiły super robotę, ale no w tej trzeciej grze nie wystarczyło, bo on po prostu miał no praktycznie wszystko tak jakby Tak, no klasycznie. mogę Lorien dobrać, tylko tak jak ta sytuacja tam była, Ziomas, to i tak wiedziałem, że mam 2 islandy stopa, więc no mówię,
Tak, no Mógłbym ten dobrać Lorien w nic nie dawał, bo trzeciej turze z oponent rzędu mógłbym dobrać zabijał. Lorien i mieć potencjalnie tam, nie wiem, 1, może 2 many, jeżeli bym zagrał wszystkie landy otwarte. Bo jednak No i tak by umiejętność nie pomogło. Timberwatch Elfa jest na instant speedzie, więc po prostu zaatakowałby wszystkimi tego, czego byś nie Tak, 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 tak. zablokował, no to destroyował. Nie wiem, czy nie grałem na tego oponenta wcześniej w Tournament Practice, jak się oswajałem z interfejsem. Nie wiem, czy nie grał Monoredem. Dobra, nie wiem też, czy nie pierwszy raz wygrałem die roll tutaj. Brainstorm, Ponder, Terror. Wydaje mi się, że nie ma jakby czego więcej sobie życzyć, więc skipniemy. I teraz pytanie. Brainstorm, Ponder. Pytanie, czego szukamy? Tak, znaczy ja tak naprawdę szukam więcej akcji, poprzez akcję rozumiem tak naprawdę mental noty, od Scour i tak dalej najbardziej w tym momencie. Wydaje mi się, że wolę zagrać Pondera, mówię, jakoś bardzo nie chcę tym Ponderem czyścić Brainstorma tak czy siak, bo to też mi jakby zabiera Tak, no są możliwość. lepsze rzeczy do czyszczenia Fodscoury Tak, na przykład. Fodscour na pewno, Dim Inferior, no, wydaje mi się, że Island, Dim Inferior, Fodscour. Fodscoura chcę dobrać tak czy siak, a resztę mogę w razie potrzeby odrzucić. Tak, potencjalnie w następnej turze też jest opcja zagrania tego Dim Inferiora po Brainstormie. Niekoniecznie musi być to najlepsza opcja, ale istnieje. Jest Great Furnace, więc raczej jest to monored. Tak, mamy Wydaje perkusjonistę, mi się, że więc dokładnie na tego oponenta grałem dzisiaj wcześniej, przed streamem bezpośrednio. I wygrałem wtedy, od razu muszę powiedzieć. Dobra, czyli mamy Dim Inferior plus Land na topie. Teraz tak, mógłbym zmilować. Dim Inferior nie jest taki zły, jeżeli on zagra w następnej turze jakiegoś pingera, bo też grał pingerami oponent, to Brainstorm Dim Inferior to jest całkiem spoko opcja, mi się wydaje na to. Pytanie, czy teraz w tej turze nie będę grał Brainstorma. tak, no możesz też nie grać tego Brainstorma, możesz dobrać Dim Inferior, zagrać Fodscoura w siebie i trzymać Dispela. Tak, Wtedy masz jest to pewność przemielenia opcja. jednego Islanda i jakąś losową kartę. Tak. Przemielenie Islanda jest w miarę sensowne tutaj, bo mam już powiedzmy wystarczająco landów w miarę. Tak, no, Teraz tak, czy jest coś, co jakbym dobrał, chciałbym zagrać? za jeden mana też ważne. Tak, był Ponder, Delver, bo spodziewam się generalnie, że przeciwnik zagra albo tam Pingera za 2 many, albo jakiś Friends Resolve, coś w tym stylu. Więc trzymanie Dispela w tym momencie aż tak mnie nie urządza, bo nie wiem, co on mógłby Tak, takiego no możesz też ważnego zagrać. potencjalnie blefować Counterspella, trzymając 2 mana i Fodscourować. No jest to prawda, tylko Czy to coś zmienia? no tak, no jest to pytanie, czy... Ale mogę też zrobić po prostu... no nie, no w sumie... Bo mógłbym zrobić Brainstorma, tylko że prawdopodobnie i tak będę chciał odrzucić... Brainstorma chciałem trzymać na The Inferior. Wydaje mi się, że po prostu zrobię ten Fodscour w ramach tego, jakbym jednak... Znaczy, ja nie lubię bez większego powodu blefować, jeżeli jest jakiś plus potencjalny zagrania alternatywnego, nie? Przemieliśmy 2 Islandy, dostaliśmy kolejnego węża. Pokaż, mamy dwa tutaj, 2T. Brainstorm Dim Inferior to będzie 4. No pytanie teraz. No, w trzeciej W turze następnej w turze takim razie nie nie będę mógł zagramy. zagrać Terrora. Chyba że oponent mi da target Dispela. Okej, oponent zrobił tak. Nie, i tak bym chyba nie miał. No jeżeli to będzie, jeżeli chcesz faktycznie grać tego Dim Inferiora, to i tak byś nie miał. Aczkolwiek teraz bez Pingera pytanie brzmi, czy ten Tak, Dim Inferior teraz mógłbym zagrać też tak Brainstorm dobry. po prostu. Żeby nie marnować many teoretycznie. Chociaż jeżeli moim zagraniem w następnej turze się okaże Dim Inferior tak czy siak, to wtedy ten Brainstorm i tak mi zachowuje manę. Ale mogę dobrać kolejnego Brainstorma. Wydaje mi się, że jednak tutaj na tyle jest ważne wykorzystanie many, że po prostu zagram tego Brainstorma. I... No tak. I pytanie teraz, co dobierzemy, co będzie do odłożenia. Spell Pierce, Dispel, Serpent. Spell Pierce potencjalnie może być spoko na Rens Resolve, na... Mamy mało speli w grobie, jesteśmy Brainstorm Locked, nie mamy żadnego efektu do przetasowania. Tak. No 2 Dispeli nie będę potrzebował. Raczej. Aczkolwiek pytanie, czy ja coś zagram
w tej turze. Bo mogę albo trzymać Dispele Spell Pierce'y. Problem jest taki, że jeżeli on nic nie zrobi, co mogę skontrować, to nie posuwam swojego planu do przodu. Więc jedna alternatywa jest taka, że mogę po prostu zagrać Dim Inferior w następnej turze na coś losowego. Jeżeli on zagra jakiegoś pingera, no to też trochę słabo. Tylko czy on by go nie zagrał w tej turze? No może by nie zagrał, jeżeli miałem 2 many otwartej na counterspella. Tak, no oponent Tak też czy siak może nie, dobrać. tak czy siak mi nie będzie potrzebny Serpent i nie będzie mi potrzebny Terror i też ten Serpent mi raczej na pewno nie będzie przez 2 tury następne potrzebne. Więc mogę po prostu chyba odłożyć Serpent Terror na górę. Dobiorę Terrora w następnej, a później Serpenta. Tak, tutaj Mikołaj z ciebie szydzi, że przynajmniej wcześniej na typa wygrałeś. Spokojnie. No i pytanie teraz, czy trzymać Dispel Spell Pierce, czy Dim Inferior? Dim Inferior nie robi aż tak dużo w tym momencie, ale tak naprawdę większa zaleta tego Dim Inferior jest taka, że mi kładzie coś do grobu, niż to, że ja mu tam coś skontruję. Ale to może być potencjalnie ważne. No tak, no to będzie 4. spell, więc tak czy siak terrory będą kosztowały 3 mana. No tak, ale no tak. I będziesz musiał się wytapować na następnej turze, jeżeli chciałbyś zagrać jednego Jest to terrora. trochę niefortunna sytuacja, ale... Bo problem jest taki, że jeżeli ja nic nie zrobię, to właściwie po prostu jestem w złej sytuacji, jeżeli przeciwnik spasuje turę. No tak. Więc wydaje mi się, że pod tym względem... A Dim Inferior i tak już za dobry nie będzie, no bo... Jeżeli wiedziałbym, że przeciwnik zagra cokolwiek, co mogę tutaj skontrować, to bym trzymał. Ale tak, to mi się wydaje, że jest to trochę problematyczne. Więc chyba mu cofnę no tego Epicura. W sumie to nie ma dużej różnicy, bo one wszystkie zadają 1 obrażeń w momencie, jak wchodzą. No, Epicure zadaje gwarantowany damage, ten zadaje potencjalnie niegwarantowany. Plus jest artefaktem, ale chyba nie ma to znaczenia w tym momencie. Więc chyba po prostu lepiej mu tego chłopka zbić. No nie wiem. Jest tu na pewno potencjalnie sensowne liczenie, że przeciwnik po prostu jakoś tam, bo okej, no przeciwnik tak czy siak spasować nie będzie chciał tury, będzie chciał coś grać. Pytanie co? Bottom. Więc no jest jakby sensowne podejście takie, że no dobra, po prostu liczymy, że przeciwnik zagra coś, co się dobrze ułoży na to, co my mamy w ręce, nie? No właśnie, coś w tym stylu. Tylko boli mnie bardzo ten fakt, że jeżeli ja nie zagram nic, to dosłownie jestem w złej sytuacji, jeżeli on spasuje. Po prostu nie zrobiłem nic, jakby jestem dosłownie w tej samej sytuacji na turze, kiedy drawnę Serpenta. On zagrał Blasta we mnie. no tak, wiemy teraz, że oponent ma Thermal Pingera, Alchemista. tak, którego Prawdopodobnie możemy zagra się to w spodziewać, następnej że turze. zagra, tak. Więc ja po prostu, wydaje mi się, że tutaj po prostu trzeba zagrać Serpenta. Też potencjalnie może nie chcieć grać speli w następnej turze, żeby nie marnować tych pingów z Thermal Alchemista. Być Czy może jest, te czy, Dispele jest i mi, Spellpierce'y czy jest jakiś powód, pomogą. żeby grać Terrora zamiast Serpenta? Oni raczej nie mają removalu, który to zbija za 1, więc No nie musiałyby wydaje to mi się, być że... 2 spele. No i tak, trzeba zacząć co dobierzemy z góry, bo to mocno będzie dyktowało jakby nasze zagranie w następnej turze. Tak, wydostajemy się z loka i co dalej? Teraz powstaje pytanie. Blokniemy Epicura. Nie damy oponentowi darmowego drawu. Tak, bo to jest, może w następnej turze to zagrywać, nie? Tak. Tak, do końca następnej tury, więc Jak to się... Dobrze.
A w najgorszym wypadku, jeżeli jeszcze z tego perkusjonisty by wypadł kolejny pinger, no to Może mi tu potencjalnie zagrać jesteśmy martwi. Galvanic Blasta w Serpenta, no ale jakby przeżyję to, jeżeli w tym momencie Galvanic Blast nie będzie szedł w moją Tak. twarz. Myślę, że Galvanic Blast w Serpenta to dobre zakończenie. That's the good ending. Tak. Michał pyta, co w kubku, czy jest to kawa latte? Nie, ja sobie herbatę zaparzyłem, a nie żadne latte. I zobaczmy. Mental Note, no tak, to jest bardzo dobry widok. Tak, cudownie by Jak było, jakby coś, z tego Mental Note'a wypadł Island. tak, Island, znaczy no jakby przemilował się jeden spell i doszedł Island, to by było idealnie. No i mamy tak to. się zdarzyło. Teraz No i pytanie, gramy czy te dwa terrory, terrory, no. czy trzymasz dwa dispele? Wydaje mi się, że w tym Dispel? momencie muszę chyba po prostu zagrać terrory. Ja też muszę zacząć tutaj nakładać Trzeba klok, nakładać bo presję. teraz Tak. pytanie nawet, co ja zrobię na następnej turze. Czy ja w następnej turze będę atakował oboma, czy będę jednego trzymał w blokach, zależnie od tego, co on zrobi. Tak, no to chyba bardziej pytanie do oponenta, co teraz? Bo on tutaj no w tym momencie nie ma ataku, ale Alchemist już mnie pinguje za 1, plus każdy spell mnie pinguje za 1, plus no cokolwiek to będzie miał. No wydaje mi się, że będę zmuszony atakować, żeby faktycznie ten klok nałożyć jakikolwiek sensowny. Ale zobaczymy. Tomb Raider. Jest to potencjalnie problematyczne na następną turę. Tak, no niestety i czampuje i dobrze atakuje, jeżeli nie strzampuje. Więc znowu trochę On ma kłopoty. też ma niestety dobry chump-block tym perkusjonistem, który mu drawuje kartę praktycznie. Tak, mamy nadzieję, że wypadnie z tego instant pod dispela. Ponder, no sprawdzimy, co tam. Delver, Dim Inferior, Island. Dim Inferior kosztuje 2 many w tym momencie, co mnie zostawia z jednym counterspellem. Tak, pozwala ewentualnie wyrzucić pingera. Wyrzucić To pingera, kupuje trochę czasu. wyrzucić też perkusjonista, jeżeli tam chciałbym mu zdenayować powiedzmy ten draw. Bo pinger mnie tak czy siak pingnie za 1 i w następnej turze mnie pingnie za 1 i oponent będzie miał 2 karty, więc w maksie mi zada 2, a potencjalnie mniej, jeżeli nie będą to instanty i sorcery. Więc nawet mi się wydaje potencjalnie, że ten Dim Inferior na Clockworka może być dobry, żeby mu zdenayować ten draw po prostu i jeżeli on będzie chciał chamblokować, to będzie musiał chamblokować też jednym z tych Okay. takich Pytanie bardziej właśnie, czy w sensownych. takim razie będzie atak jednym terrorem pod nim inferior? Mi się trochę wydaje, że 2. Tak, w następnej turze przeciwnik tak, ma 2 pingi na pewno, to 7. Tomb Raider za 2 to jest 5. I dwie Będzie miał karty na 2 ręce. karty. Zakładając, że jeden to będzie jakiś burn spell, no to po prostu go skontruje. Tak. I to będzie ping do 4. Jeżeli nie miał drugiego burn spella, no to po prostu chyba ten. Mógłbym też tutaj przetasować. To też jest możliwość. Delver, znaczy no bo w sensie te 2 kolejne karty na topie są trochę bezużyteczne. Delver mi się wydaje będzie za wolny do zrobienia czegokolwiek, w sensie on się nie obróci, potencjalnie do chump-blocka się może przydać, ale no to nie jest jakiś szczególny ten. Tylko pytanie właśnie, czy jakby ten Dim Inferior to już praktycznie może być prawie, że ostatnia karta, którą drawuje w tej grze i czy ona jest wystarczająco dobra. I wydaje mi się, że może być. Przeciwnik będzie miał 2 spele, więc będę liczył, że tak, jeden z nich będzie niekontrowalny, tak czy siak tym, co mam tutaj. Zostawię sobie jednego dispela otwartego i chyba będę liczył na to, że to po prostu wystarczy. Bo coś trzeba próbować. I wydaje mi się, że faktycznie ten Dim Inferior na Clockworka tu ma największy sens. I po prostu się ścigamy z oponentem. Tak. My mamy 10 natura i on musi coś z tym robić. No, bardzo agresywne zagranie, ale może się opłacić. Tak naprawdę co? Chain Lightningi nas karzą. No problem jest Rend też Resolve taki, nas karze. problem jest też taki, że
on w następnej turze ma co najmniej Charm Block alchemistem, nie? Bo Tak. jest to potencjalnie powód, żeby po prostu zagrać, położył go sobie na bottom, żeby zaatakować tylko jednym terrorem i trzymać tutaj ten, bo to jednak 2 co turę to jednak sporo mi robi. Tak, a potem znajdziemy jeszcze, mamy Delvera, więc Mhm. Delver też może W potencjalnie następnej turze tutaj coś potencjalnie mogę zaatakować blokować. oboma, champnąć Delverem. Wydaje mi się, że to potencjalnie można, mówię, to i tak czy siak nie jest tak, że ja mam Lethal w 2 turach, no bo on sobie to tak czy siak zawsze będzie miał do Champ Blocka, więc... Okej, jeżeli tutaj jest Champ Block, to też... Ciekawą linię. No, tu jest pytanie, czy... Mówię, no... Ta gra... Znaczy tutaj ten atak jednym terrorem to jest powiedzmy granie pod trochę dłuższy... Pod troszkę dłuższą grę. Ale wtedy też ten terror jest powiedzmy nie bezużyteczny, bo przynajmniej coś tam blokuje. Lava Dart. Dobra, No, Lava Lava Dart Dart daje to dość dużo niestety pingów, ale tak. no, nie jest to coś, co będę kontrował raczej. Chyba że będę zmuszony, ale jego sflashbackowany Lava Dart. Bo teraz Lava Dart kolejny Tak, mnie jesteśmy na zbija do... 4, na 3 z Termoalchemista. No, no pytanie to jest, czy Dispel tutaj za 1 mnie ratuje, bo oponent ma w tym momencie 0 kart, dobierze jedną z góry. Może to być coś, czego nie będę w stanie zdispelować, a na następną turę mam kolejnego Dispela. Wręcz jest duża szansa, że nie będzie w stanie zdispelować, że nie będę w stanie zdispelować cokolwiek on dobierze, bo przecież tam aż tak dużo tych instantów nie ma, tak? No wiadomo, są blasty, bolty. Okej, zobaczmy. No i tak właściwie poza Lava Dartami i Fire Blastami to będzie już tyle. Chyba. Opponent wygląda jakby chciał coś skastować. Może to być Rens Resolve niestety. Jest to Lava Dart. No i teraz pytanie, czy kontruje to? No... Załóżmy, że dobrał Tak, tutaj Zioma jakiegoś spyta, Galvanic Blasta, gdzie tak? Clockwork poszedł, bo pytanie, czy Clockwork jest teraz na Clockwork topie? był na dole, na dole. Na dół. No to Jeżeli nie skontruje tego, powiedzmy, że on tam dobierze Galvanic Blasta, tak? To jest ten powód, dlaczego bym nie chciał dispelować. To i tak spadam do 3 i do 2. Jest to i plus ten wydaje mi się, że to jest warto zdispelować jednak po prostu i myśleć, że tam... oby nie miał tego Lightning Bolta na ręce. No, wydaje mi się, że i tak w sytuacji, gdzie on dobrał Bolta albo Blasta, to jestem praktycznie martwy. Okay, coś ma na pewno, bo... Zakładam, że... to dość dziwne zagranie ze Nic nie strony miał, przeciwnika. więc oddało, że tak powiem, zagranie Dispela. Tak. Nie wiem, czemu oponent stopował sobie tego chłopka, no ale dobra. No i dobra, no i teraz zobaczmy. Oponent ma na pewno jednego i nic nie zagrał. Ma jednego pinga z Alchemista. Zagrał górę, no. Jest Może nadzieja. wystarczy. Oponent teraz coś zagra, tylko pytanie co? Będę na 2 i w następnej turze na 1, jeżeli to będzie jakiś instant. Bo on zakładam, że zostawi sobie tego termoalchemista. Fire Blast, okej. Na szczęście mamy tego Dispela, więc... Tak. No tutaj bez jakby mnie zdispelował Lava Darta, to już byłbym martwy. Tak? Nie. Dobrze? Nie. Nie, był Myślałem, że on ale tak, więc oponent teraz musi champ blokować. Tak, no co tam mamy? Nic mi to nie zmienia, co prawda. Tak, no, wiemy, Island. że mamy Islanda, bo to był Tak. zbrainstormowany Island. Tak, już było to trochę. No dobra, oponent ma 0 kart w ręce. No i co tam będziesz miał? Teraz, nie wiem. Teraz tak, Rens Resolve go nie urządzają, bo mam Spell Pierce'a. Musi dobrać bolty, Chain Lightningi, Galvanic Blasty i tak dalej.
Epicure go nie urządza. Clockwork go nie urządza. I nic nie ma oponent. No zobaczmy, Na to czy, wychodzi. czy w moim tym zagra. Dobra, pokażę mu, aczkolwiek nie wiem, czy miało to znaczenie duże. No i gitara. No dobra, to teraz tak. 7 Hydroblastów wchodzi. Sleep niekoniecznie i Gutshot też niekoniecznie, ale to zaraz pomyślimy. Sleepy są bardzo słabe w tym matchupie, wydaje mi się. Dim Inferiory nie są tragiczne, bo Dim Inferiory na tych pingerów są w miarę ok. Ale to tak, na pewno Tak, Deep w Panele wersję wypadają, bo fingerową bounce jest ok, ten tempo play jest dosyć spory. I tak, co tu jeszcze? Aha, ja generalnie na praktycznie wszystkie te czerwone deki lubię po prostu wyciągać delivery, bo one zazwyczaj giną od jakiegoś berna. Też nie są aż tak kluczowe w tym mecie. W sensie wydaje mi się, że tutaj plan jest dużo ważniejszy taki, żeby zagrać serpenty i nałożyć szybko presję. No i plus Blue Blastować najlepiej wszystko, co przeciwnik zagra. Anul teoretycznie ma trochę targetów, tak, bo prawdopodobnie są 4 synthesizery i 4 clockworki, aczkolwiek to też nawet nie jest taka super wymiana. Znaczy Anul na synthesizera jest spoko, na clockworka taki średni tak naprawdę. Ja mam już tu 7 Hydroblastów. Dispele, Spellpierce'y, które też trafiają, Spellpierce trafia te synthesizera. Dispel ma więcej targetów, zwłaszcza, że przeciwnik będzie side'owywał Red Blasty. Potencjalnie counterspele mogłyby być trochę wolne w tym matchupie, zwłaszcza na draw, tylko czy jakby wysajdowanie counterspeli, żeby wsajdować jakieś tam anule, to mnie urządza. Tak, anule trafiają w synthesizery i potencjalnie w reliki, jeżeli sejdował. Natomiast oponent też jest na playu, więc jeżeli zagra relika w pierwszej, to też nie jest jakieś wybitne zagranie. Tak. No te counterspele są naprawdę mało imponujące w tym matchupie, bo Tak, jakby wydaje mi się, 2 że w many takim razie nie lepiej jest jednak zachować delvery nawet pod proste po prostu wymienianie z typami 1-1. nie wiem, nie podoba mi się ten matchup. Jeszcze Delver ma jeszcze taki minus, że nie jest instantem i sorcery, więc troszkę mi to pogarsza jakby milowanie speli do węży i tak dalej, nie? W sensie w matchupach, w których Delver jest nie za dobry, lubię je po prostu wysajdowywać, bo mówię, mają jeszcze ten taki dodatkowy minus. Jak Michał wyłapał, że obaj mamy cudowne fotele z Ikei. Ikea Markus. Jest. Wygodne. No nie wiem, wydaje mi się, że na draw mogę spróbować wyjąć te counterspele, spróbować te anule. Potencjalnie ważne jest, żeby kontrolować tam Rens Resolve i tak dalej, no ale mam na Mamy to... 20 sekund, więc Wiem, musisz wiem, podjąć wiem, wiem. szybko Dobra, decyzję. spróbujmy. No. Wydaje mi się, że tam co najmniej będzie z 12 targetów dla tych anuli, to może nie będzie Tak, najgorzej. clockworki, synthesizery na pewno, potencjalnie Realnie reliki. No reliki niekoniecznie, ale wpadły 2 anule do tego. Ale wydaje mi się, że z Mental Note'em Fodscourem no nie ma tu Hydroblastów, a natomiast to są dokładnie karty, które ja chcę zagrywać we wczesnych turach. Potem Więc szybkie terrory. tak, no trzeba będzie liczyć na to, co będzie na górze deku, no i te anule nie są koniecznie szczególnie dobre, ale on też clockworki może wcześniej potencjalnie zagrać albo synthesizery, więc ja nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że warto spróbować. To będzie Relic. Tomb Raider, okay, ale Jest bez... Tomb Raider, ale bez Gratefulnessa. Tak. Więc jeżeli na przykład oponent ma plan zagrania synthesizera, Jezus, prawie skipnąłem prawie turę, przeklikałeś. bo kliknąłem tą. No zobaczymy. Jeżeli oponent planował zagrać jakiś, znaczy no dobra, Jeżeli synthesizera, planuje zagrać synthesizer w poszukiwaniu pola, no niestety jest artefakt. prawdopodobnie dobrał to stopa. Tak, no raczej by zagrywał T1 i Chociaż nie można być atakował. pewnym, no tak jak mówię, no, przeciwnikowi też jak widać zdarzają się błędy, bo ten tam tap alchemista w poprzedniej grze był nieszczególnie potrzebny w swojej turze. Dlatego może przeciwnik też ćwiczył w tournament practice ze mną. No i co tam przeciwnik pokaże? Mamy Kessie Flame. Pingera.
No niestety. Tutaj właśnie znowu Brainstorm byłby potencjalnie spoko, bo bym sobie zagrał tego. O. Jak na zawołanie. Okay. Jest Serpent. No i wydaje mi się, że tutaj po prostu Brainstorm, Dim Inferior to jest chyba najlepsza opcja. I deniujemy oponentowi. W upkeepie zawsze mogę zagrać Kontranie. Mental Note'a. Nie mam otwartego Anula, no ale jest niemała szansa, że i tak nie trafi w nic ten Anul, więc... Zresztą te Anule to możliwe, że zaraz sobie zmilujemy w upkeepie. Wydaje mi się, że... No tak, bo położę 2 Anule na górze, bo mogę zmilować albo jednego, albo oba. No 2 na pewno w tej sytuacji to trochę za dużo, więc przynajmniej jednego możemy się pozbyć. Oponent położył na dole Kessiga. Teraz tak, mamy 5 speli, więc teoretycznie w następnej turze... Aha, no właśnie pytanie, czy wydaje mi się, że w następnej turze mogę po prostu zagrać... Okej, nie zagram Serpenta jednak. Chyba nie zagramy Serpenta. Ale dobra, mamy jakby akurat i tu znowu jakby reliki często aż tak nie wygrywają gry przeciwko tym deckowi, bo zobacz znowu ile my mamy sposobów, żeby sobie odnowić ten grave, nie? Tak, możemy bardzo łatwo wypełnić tę grupę, oponent też stracił tempo, bo nie wystawił Tak, niczego, co nam zużył 2 many, żeby zagraża. mi pozbyć grup, a ja no, mam w miarę potencjalnie co robić, tak? Tak, mamy Blue Elemental Blasta, dużo many. Teraz pytanie, czy chcę sobie jednego Anula zostawić na wypadek drugiego relika, zakładając, że przeciwnik nie zagra go na przykład w tej turze. Brzmi mi to w miarę sensownie, znowu też jest niemała szansa, Plus że... nadal synthesizery są rzeczą i clockworki. Tak, no jeden minus jest taki, że wtedy nie mam pewności, że zbiluję sobie spela, co w tym momencie jest dość przydatne dla mnie, ale nie wiem, oponent ma w miarę wolną presję, znaczy w miarę małą presję. Mam Blue Blasta, który tu potencjalnie może zrobić robotę. Wydaje mi się, że mogę sobie pozwolić na ryzyko, że tam zmiluję jakieś coś nieprzydatnego. Więc wydaje mi się, że dronę tego jednego Anula na wszelki wypadek. Bo jakby Relic to jest jedyna rzecz, którym tym Blue Blastem nie trafiam, więc... I teraz tak, czy chcę zmilować drugiego Anula od razu? Tak, czy jest Mam też, powód? bo potencjalnie mam Bo Ponder, który Serpenta chcę chyba i tak nie zagrać. zagramy, ale może tak grać Pondera. Tak. Mogę zagrać Ponder, Albo położyć możesz trzymać położyć Anula. Anula gdzieś niżej i wtedy trzymać Mental Note'a Fodscowera na koniec tury, w razie jakbym nie miał targetów dla Anula i Blue Blasta. Ewentualnie możesz też trzymać Blue Blasta, na którego na 99% będziesz Tak, miał tak, tak. target No, i mieć 2 myślę o miniony. takim zagraniu, żeby zagrać Ponder teraz, położyć Anula gdzieś niżej i trzymać Blue Blasta i Anula. Jak nie wykorzystam, to mam Mental Note'a i Fodscowera. To Brzmi mi się wydaje sensownie. sensowne. Blue Blast oczywiście chcemy. Blue Blast na górze będzie. Czy na samej turze chcę Island dobrać? Raczej chcę. Więc Anul, Island, Blue Blast. Bez przetasowania. Dogramy Islanda i odpuścimy turę. Aha, dobra. Może przeciwnik coś będzie chciał z końcem zagrać. Bolt we mnie. Chyba nie jest konieczne to, żebym teraz kontrował Bolta. No tak, no bardziej się chyba boimy w tym momencie Nawet Pingerów. wolałbym w tym momencie chyba zabić mu Tomb Raidera Blue Blastem. Bo to mi się wydaje reprezentuje więcej damage'u. No Okej, i to mamy target zonrowujemy dla na pewno. Anula. Pytanie teraz jest, czy... Właśnie, czy chciałbym zabić tego Tomb Raidera Blue Blastem? Czy No poczekać, jeżeli bo ja będzie teraz... Pinger, to nadal masz opcję zniszczenia tego Pingera drugim Blue Blastem. Tak, tak. No tak, no nie wiem, co tu najgorsze, co by mogło być. Jakiś Rens Resolve. Przeciwnik ma 2 karty, ale wydaje mi się, że to 2 życia w tym momencie i potencjalnie co turę potem to trochę robi jednak różnicę, plus, znaczy no nie, no dobra, to tam nie masz tego znaczenia, ale wydaje mi się, że ten Blue Blast tutaj jest w miarę sensowny. Nie wiadomo, co przeciwnik No zagra. tak, z pozostałych 2 kart oponent cię nie zabija, nie zagrał wcześniej niczego z haste'em, więc to jest albo Pinger, albo
jakieś Wręcz palenie albo Resolve nic. potencjalnie trochę by mnie martwił, ale Tak, no wręcz Resolve jest dla nas najgorszy chyba w tym momencie. tylko, że to 2 życia, no to jest też dość ważne, mi się wydaje. Okay, Thermal Alchemist, to mogę zabić, tak jak mówiłeś. Serpent kosztuje 4, więc zagram na górze, co tam mam? Anula. Tak. No teraz już sobie Anula odpuszczę, przeciwnik ma 1 kartę, duża szansa, że nie jest to nic przydatnego i że nie dobierze nic. Zagrałem Mental Note'a. Zobaczymy, co dobierzemy. Serpent będzie kosztował 2, Hydroblast. I teraz na pewno dogram Serpenta w tej turze. Wydaje mi się, że raczej na pewno, że to robi jednak na tyle, że trzeba go dograć. Pytanie, czy niszczę tego Alchemista? Wydaje mi się, że niszczę. Mówię, najbardziej, naprawdę jedyna karta, która mnie mocno boli w tym momencie, to jest Trance Resolve. Ale nie wiem. Wydaje mi się, że No warto możemy jednak. ewentualnie pozwolić oponentowi nas spingować raz czy 2 razy. Mogę, ale Jednak... znaczy, jeżeli i tak chcę go zabić, to wolałbym od razu. Znaczy, no dobra, no faktycznie, że Chyba, że jeżeli on teraz będzie chciał. dokładnie zagra Tak, właśnie tak, Trance dobra. Nie, Resolve'a. myślę, że dobra, jeden życia mogę sobie pozwolić. Bo jeżeli oponent będzie chciał coś skastować, to i tak najpierw stopuje tego alchemista. Tomb Raider mnie nie interesuje. I oponent ma 1 kartę. W tym momencie to ja mogę sobie pozwolić na Fodscouera w siebie chyba, bo nie spieszy mi się ze zgraniem tych Blue Blastów. Mogę je zagrać w swojej turze. Lorien, okej. I Dispel też jest spoko. Czy chcę dać przeciwnikowi okazję do chambloku? Z 2 Blue Blastami oponent wygląda, jakby nie miał nic w tej ręce. Wydaje mi się, że warto zniszczyć mu coś. Pytanie, co robi więcej? W tym momencie Tomb Raider chyba robi więcej damage'u niż Alchemist tak naprawdę. No Nie, bo jeżeli atakujesz, nie zostawiasz do bloku, no to z całą pewnością. Więc wydaje mi się, że zniszczę mu Tomb Raidera. Jeżeli będzie chciał champnąć, na dobrą sprawę mógłbym mu zniszczyć obu, tylko że jak ja jestem na 13. Oj, bez ataku. Może nie pokaże. To mogłem mu zniszczyć alchemista jednak. Tak. Dobra, zobaczymy. Nie cycluję na razie Lorien, bo jakby okej, no to Oj, chcę, to tak, to jest chcę świetny skontrolować. target pod Hydroblasta. Bo jeżeli dobiorę kolejnego landa, no to będę prawdopodobnie chciał Lorien skastować normalnie. Przynajmniej w Dajemy pewnym momencie. oponentowi lekki handicap. Taki Tak, no. unfavored. Tak. Bo ta faza kombatu na modu jest taka trochę mało się wyróżnia. Jest to lekkie przybliżenie, ale nie jest to jakieś. Pojawia się taki czerwony pasek na środku. Tak, ja wiem, ale no nadal powiedziałbym, że nie jest to aż tak. Nie rzuca się to aż tak mocno w oczy, przynajmniej jak może ktoś nie jest przyzwyczajony. Zobaczmy. Okej, jest serpent. No to ogólnie spoko. Teraz zaatakuję. Przeciwnik mi pozwoli. No Dispel kontruje. Dispel kontruje Pyroblasta, co jest dość spoko. No i tam te wszystkie berny. Raczej tych resolve'ów i tak dalej przeciwnik nie ma, bo pewnie po prostu zagrał w poprzedniej turze. Tak, no zawsze może dobrać. Może. To jest problem. Dobrał landa, wygląda. Chyba, że miał landa. Mamy landa. No dogram go na pewno, tylko pytanie, czy mogę sobie pozwolić na Na zagranie Loriena. Pytanie brzmi według mnie bardziej nie, czy możesz sobie pozwolić, tylko czy ty musisz zagrywać tego Loriena. No tak, no jest to poniekąd sensowne. To pytanie jest, trzeba się zastanowić trochę, co przeciwnik może mieć. No teoretycznie mógłby mieć Może mieć Pyroblasta, który 2 ci blasty czy coś w tym zniszczy. stylu, nie? I wtedy mnie zabija. Serpenta. Tak. No tak, ja mam i tak lethal w następnej turze.
jeżeli przeciwnik nic nie zrobi, a jeżeli Chum bloknie, to też mam lethal. To nawet chyba bezpieczniejsze dla mnie w sumie. Też no wiadomo, creature'ka to ten. Landa zagramy, bo jak dobiorę następnego landa w następnej turze, to będę chciał zagrać Lorien. I teraz No tak, pytanie, no czy bo jakbym oponent zagrał ma Lorien, no to cokolwiek. dosłownie mógłbym je zabić tutaj 2 losowymi blastami. Tak, Chain Lightning niestety nie jest Nie kontrowalny dispelem, skontrujemy, ale to ale nie za ma 6 z jednej znaczenia. karty to on mi chyba nie. Chyba Nie nie wiem. ma takiej możliwości. Musiałby być ręce Nie za albo 2 4 Chain many. Lightningi. Nie dobra. No i chyba to mamy, bo oponent, nawet jak ma Pyroblasta, to my mamy Dispela, byle nie Tak, tak, przeklikać tak. teraz przez atak. Widzisz, Ziomas, wygrałem znowu z nim. Chyba oponentowi handicap nie pomógł. Tak, no. Tak, i No mamy dobra, 2-2. już 2-0 Ostatni, już jest nieźle. tak jest. Powoli dobija północ, więc lecimy z ostatnim meczem. Tak, no ja wiem, że troszkę wolno to granie Nie, idzie. opowiadałeś dużo, co się dzieje, więc nie Tak było naprawdę wydaje mi wielkich się, że jakby ta problemów z powolność to czasem. bardziej wynika z opowiadania niż z wolnego mojego klikania. To jest ciekawa ręka. 3 węże i Fodscour. Jestem Czy to wystarczy? bardzo mnie kusi, żeby ją kipnąć. No bo mówię, no to jest typowy przykład ręki. Tak, Wiesz, jesteśmy na drole. na jakichś 18 po kilku shotach jest przepotężna i ma potencjał. Wydaje mi się, że chyba zaryzykuję, nie? Ostatnia gra Naprawdę, dla widza, ostatni mecz. tak. Mamy tak na dobrą sprawę 3 drawy, żeby dobrać coś sensownego. Turbofog. O, prawdopodobnie Turbofog, ale mogą to być, jeżeli wybrał biały, to tak, to może to być, to mogą być bogle, albo to może być Dredge, taki w nowej wersji z efemeratami i tam innymi blinkami. Okej. Jeżeli jest i biały i czerwony, to może być też Naya Gates. Taki mało popularny deczek, ale też istnieje. Dobra, no niestety na razie nie dobrane za dużo. No zobaczymy, co będzie. Jakby oponent dał jakiś target do Dispela, to by było idealnie. Ale może być ciężko. W następnej turze... no jest pytanie, czy on cokolwiek zagra, nie zagra. Tak, oponent Bo jakby coś wygląda zagrał, to na chwilę obecną najbardziej jak Naya Gates. no zobaczmy. Great, keep your define. Tak, no jeżeli to szuka Basilisk Gate'a, to możemy być pewni. Okej. Basilisk Gate, zgadza się. Jest, więc są to Naya Gatesy, więc boimy się tak naprawdę teraz Guardian of the Guild Pact, który może Pytanie, blokować nieskończoność. czy ja chcę mu zdeminferiować to tutaj, żeby po prostu wykorzystać manę. On sobie bardzo chętnie to zreplayuje, żeby znaleźć kolejnego gate'a, a to No nie bo robi w bloku. alternatywnie... Nie, ta karta jest mu tylko potrzebna do blokowania i do znalezienia gate'a. Ja rozumiem, tylko nie, jakby głównie się zastanawiam pod względem tego, żeby wykorzystać manę. Jak ta gra wygląda teraz? Cykluję Lorien, będę miał 4 rzeczy, w następnej turze mogę zagrać jednego Serpenta, no i tam trzymać Dispela. Jakbym zagrał Dim Inferior teraz, to i tak mogę zagrać tylko jednego Serpenta w następnej turze, więc chyba nie ma to wielkiego sensu. Zależnie oczywiście od tego, co dobiorę. Więc... Tak, no bo na następnej turze mogę zrobić Lorien, Cycle. Ale to będzie nadal 5 tylko speli, będę miał 3 many. Pamiętaj, że w grobie masz Delvera i Cryptic Serpenta, A, więc masz tylko Jezus jeden Maria. non-creature spell. Co ja patrzę. Więc tak, matematyka jest trochę inna. Tak, aczkolwiek to pod tym względem można było policzyć, czy Dim Inferior coś tam zmienia. Outlaw Medic, no dobra. Bo wtedy miałbym drugi, trzeci, ale raczej nie nadal. Nie wydaje mi się tutaj, żeby trzymanie Loriena miało sens, no bo ja muszę po prostu wsadzać te rzeczy do grobu, żeby móc wkrótce zagrywać te swoje rzeczy. Okej, Delvera zagramy. Teraz tak, biało-czerwony, bo one robią czarną manę, któryś nie robi czarnej many. Potencjalnie Nie. mogę mu zdeminferiorować tego chłopka. Też niewiele robi, ale
Czy ten, nie wiem, czy w tym matchupie ten Demon Inferior będzie miał jakieś bardzo ważne targety później? Teoretycznie jeszcze jest kot mały za 1 mana, ten z lifelinkiem, Tak, tak. cat. W Guardiana i tak nie wycelujesz Demon Inferior, więc raczej nie za bardzo. Tutaj jest Wydaje mi się, że więcej tutaj może targetów. być warto zagrać tego Demon Inferiora Tak, w i co szczególności, że najmniej na możesz kogoś tu turze mogę spolować zagrać. Delverem, bo Dispel też tutaj niewiele robi. Tak. Delvera chcę zagrać tak czy siak. Wydaje mi się, że Tomu chyba zrobię tak. No i mamy 3 spele. No i tu, że będę w stanie zagrać jednego z tych terrorów. No tutaj ta ręka, mówię, tutaj nie dojechała ta ręka jakby, no ale... No, e, jest ryzyko, jest zabawa. To tak, znaczy no to wiadomo, no, trzeba się zastanowić, co dokładnie, w sensie czego się spodziewam po mulliganie do 6, czy się spodziewam, okej, no to teraz to w ogóle będzie ciężko. To tu Dispel by się przydał. Tak, no tu akurat szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że oponent przy tak niskim councie w grobie będzie zagrywał tego Charma, ale Tak. mamy Kryzalisa. Mhm. No co tam pokażesz, Delver? Brainstorm, no pokażemy. Atak co prawda nie jest za dobry. No cóż, no trzeba sprawdzić tego Brainstorma, wydaje mi się, bo alternatywa nie wydaje się wygrywająca. Tak, no niestety Counterspell, brak Spell szybko Pierce. speli w grobie. No raczej jednego nie landa pomógł. chcę dograć w tej turze. I z tymi spawnami to będę zakładał, że Spell Pierce też nie jest szczególnie kluczowy. No, terrory też na razie nie są szczególnie ważne. Właściwie nie ma to znaczenia, i tak te wszystkie karty dobiorę wkrótce. Ale 2 terrorów też jak nie zagram, więc mogę położyć na razie, powiedzmy, nie wiem, Terror Serpent, Terror Island, no nie ma to znaczenia. W następnej turze dobiorę tego Islanda, go dogram. No i dobra, atakować nie będziemy. No i zobaczymy. Nie wygląda to za dobrze. Medic, no tak, bo on sobie tego Medica położył na górę, czy dobrał nowego? Położył na górę. No kontrolowanie Medica chyba nie jest jakoś szczególnie ważne. Nie wydaje mi się przynajmniej, co prawda pozwala mi włożyć coś do grobu, ale nie wydaje mi się, Tak, żebym miał no. przegrać od Medica, więc w sensie... Basilisk Gate robi +4. Teoretycznie jesteś w stanie wyblokować jakieś podwójne, potrójne bloki. No problem jest taki, że tutaj, no tak, no tutaj każdy creature niestety jest problemem z tym Tak, gate'em. bo No ale problemem jest gate, a nie kreatura. tak. Journey to Nowhere, przeciwnik ma manę na ten. Nie wiem. Wydaje mi się, że zagram tego Counter Spella tutaj. Wiele on nie robi, ale nie wiem, no też powoli muszę próbować dograć te serpenty do boardu. Michał wie, jaki dobry deck radzi sobie z tym landem. Podejrzewam, że ten deck, nazwa jego zaczyna się na pon, a kończy na za. No dobra, zagramy sobie. Nie wiem, co on tam za removal gra. Tutaj mi się wydaje, że potencjalnie. Dobra, tak. Tego już Tak, nie no. jestem w stanie. Tego już Z nie jestem w remowalu stanie. są journeye, tak jak zobaczyłeś Charmy, są też jakieś bolty. Tego chłopka jestem w stanie double blocknąć w tym momencie. Czyli bo to za gate'y dodaję, tak? Czyli on ma +4/+4 w tym momencie. Może dograć kolejnego Będzie gate'a, więc będzie +5.
No tak, to jeżeli wtedy już nie zagra. będę w stanie blokować. No mój atak też niewiele robi, ja tutaj muszę drownąć jakieś tam chyba removale po prostu. Więc chyba zagram po prostu Serpenta. I trochę liczymy na to, że oponent nie ma gate'a i Tak, no będę tutaj grał pod double blocka na razie. No i zobaczymy. pytanie, czy to tylko 2 mana, czy preludium do czegoś większego. Raven Więc tutaj Charm jest ten Raven Charm. łopka. No, wydaje mi się, że trzeba to zdispelować, no. No tak, no inaczej mamy pojedynczy champ block, w następnej turze terror, który też champ Tak. blokuje i tak właściwie top dekujemy champ bloki. No Dobra, niestety to nadal jest champ block, ale w następnej tak, turze tak. terror potencjalnie pomaga. No, mógłbym też nie blokować, ale no nie wiem, na ile mi to Tak, cokolwiek no możemy daje. przyjąć za 9 do 3 spaść. Tak. Jak nie bloknę, to on potencjalnie ma może dwóch Lethal Attackerów sobie na samej turze postawić. Ale no nie wiem, no wydaje mi się, że to już bo nie wiem, co mam teraz na górze biblioteki, nie? Wydaje mi się, że już najlepsza opcja tutaj jest po prostu nie bloknięcie i próba dobrania jakiegoś tam Tak, no jest jeszcze jeden Inferiora czy argument czegoś. ewentualnie za champ blockiem, czyli bolt, którymi grają. No tak, tylko no to ja nie Ale nie sytuacja jest wytrzymuję. taka, że raczej nie możemy sobie pozwolić na granie wokół Yy, bolta. I teraz tak, pytanie, czy ja atakuję tutaj? Chyba zaatakuję. Aha, nie, czekaj, bo ja dogrywam tylko jednego terrora. To w ogóle, to Tak, no niestety w takim tylko razie 3, dogramy mam 3 terrora. spele robię. A ile on tam kosztuje many? 4. 4? Musisz kliknąć na niebieskie po lewej. Dobra, bo jakoś dziwnie to zatopowałem. Tak właśnie, to właśnie najpierw 3, potem 1 dodatkowy. Tak. Tak wyszło jakoś dziwnie. Eee, No i co, liczymy na to, że oponent nie będzie miał Basilisk Gate'a, stopa. Tutaj sobie chyba mogę Jakoś pozwolić pójdzie. na atak Delverem, bo ten Delver w obronie nie robi prawie nic. Jedyne co, no to potencjalnie blokuje medyka niezbuffowanego, to nie ma chyba znaczenia. No, Jeżeli... może mieć znaczenie, jeżeli oponent zagra tego drugiego Basilisk Gate'a i zbufuje oddzielnie. i wtedy on będzie Zalisa i medyka. 12-13? Nie, będzie 14-15. Co mi i tak No nic nie daje. to jeżeli Nie. zbufuje jednego, ale wtedy możesz właśnie Aha. champnąć aberracją. A jeżeli zbufuje No dobra, oddzielnie, no to... znaczy to chyba znaczenia to chyba i tak nie ma, bo ja nadal po prostu muszę grać do autów tego removalu jakiegokolwiek. Tak, no jest drugi właśnie Basilisk Gate niestety. To nie ma trampla żadnego. Nie, można to champ blokować. No to cóż, no. Niech i tak będzie. Ponder, sprawdźmy. Praktycznie darmo ze Brainstorm. względu na to, że chcemy zagrać terrora. Brainstorm mi widzi jedną kartę, Mental Note widzi jedną kartę, którą ja dobrze mogę przetasować. No nie no, plus jest taki, że powiedzmy Mental Note... Mental Note dodaje jest do grobu. -1 mana ze względu na... A nie, bo zresztą, bo Ponder idzie do grobu, to w takim razie nie, Tak, to jest po prostu znaczy 0 wydaje mi się, mana. że tutaj po prostu jakby przetasowanie jest Też. równe zagraniu Mental Note'a, tylko że Mental Note mi idzie do grobu, to dodaje mi tam 1 many potencjalnie, znaczy no zapełnia mi trochę Tak. grób bardziej. No, Mental Note nawet dodaje mi 2 many dla terrora, więc wydaje mi się, że to jest po prostu Teoretycznie zagranie. Mental Note ci też skraca deck o 2 karty, więc masz większą szansę dobrania Dim Inferiora Prawda. albo jakiegoś tam Sleep of the Dead. Delver Terror, ile ten tam kosztuje? Już mamy pełny dyskont. Dobrze. Teraz tak. Czy teraz powinienem zacząć atakować? On może 3 Little Attackerów tak zrobić, więc najwyżej 1 atak mogę sobie pozwolić. Ma ile? 6 gate'ów. Tak, więc to jest plus 12. W teorii 17 w plecach, jeżeli Tak, będzie tak. atakował tylko Kryzalisem.
Chrysalisa tak, Chrysalisa i tak zakładam, że, znaczy no nie wiem, w sumie jest to ciekawe, bo +6, no jeżeli zaatakuje nawet jednym, to on może zrobić 3 lethal atakerów i wszystkie muszę blokować, no poza tym, ale 2 bloki mam wymagane, to wydaje mi się to słabe dosyć. No jeden tu champ i tak musi być, ale przynajmniej mogę spróbować jakiś jeden value trade zrobić. Znaczy value, no. Value jak value, ale... Armadillo Cloak daje No i trampla. niestety jest trample. Spell Pierce mu nie pozwala użyć Basilisk Gate'a Basilisk Gate teoretycznie, w tej turze, tak. więc no lepszego już raczej nie znajdę targetu. Znaczy no może dograć landa i mieć, no ale... No i tutaj chyba Sleep of the Dead będzie potrzebny. No Sleep, tak. Sleep wydaje się wygrywa spoko. chyba nawet, bym powiedział. Oponent nadal się zastanawia. No ta gra tutaj nawet się nie wydaje aż tak niewygrywalna, jakby się udało dobrać jakiś tam removal, a przeciwnik nie dobierałby niczego. No oczywiście wiadomo, że to jest duże, Tak. dużo do zapytania, że tak powiem, ale są sekwencje drawów, wydaje mi się, które potencjalnie Oponent wygrywają. woli mieć tego Armadillo Cloaka. No Okej, jest to lifelink i no trample. tak, no teraz po prostu nie zaatakuje i w następnej turze ma tam lifelink trample za miliard. Więc teraz bym musiał dobrać ten removal jakiś. Bo oponent ma 0 kart. No mówię, jeżeli dobrałbym removal na to ma powiedzmy dwa duże frety potencjalnie z gate'ów. I wtedy powoli mogę zacząć atakować czymś tam, no nie wiem. Jeżeli nie dobiorę nic, to ile on tu ma? 6 gate'ów? Tak, To to jest jest plus potencjalnie 12, więc 18 na 19. 19 trample lifelink. Tak. Więc wtedy to już raczej nic nie zdziałam. Mental note. No co, flipniemy i weźmiemy. No tak, no innej opcji nie mamy, więc mamy redraw. Tak. Lorien. Deep Mógłbym dobrać Analysis w landa grobie, i który Dim niestety Inferior. nic nie robi. Tak. Nie, Lorien mógłbym dobrać landa i Dim Tak, Inferior. mi Albo mi Sleepa. chodziło o Deep Analysis w grobie, który nic nie robi, ponieważ nas zabija. A, tak. Jeżeli byśmy chcieli je zagrać. Zgadza się. No więc sprawdźmy. No niestety bez landa jest sleep, ale nie ma landa. Ale jest niestety za późno. No dobra, 15, ataków tu nie mogę, bo ginę od tego 17, trampla 1. całego. Zobaczę, Generalnie giniesz tak czy siak, bo on ma Tak, ale 18 z tramplem i jeszcze 2. zobaczę, jaki przeciwnik zrobi atak. Może oponent popełni Jakby błąd. tutaj doszedł land, na to zostało zatapowane, może coś by się udało? Kto wie? No to nadal Outlaw Medic, atak z lifelinkiem. No tak, tylko że jeżeli, to wtedy potencjalnie mam double blocka i mu zabiję tego Medica. No wiadomo, on ma dużo drawów jeszcze, ma clue token, ma draw z Medica i tak dalej, ale no łatwo nie jest, ale Tak, no chyba wydaje mi się, oponent że... zauważył linię, która... O, nie zauważył linii, która robi exactly lethal, ale musisz włożyć wszystko pod koła. Mam tu chyba, a nie, czekaj. Tak, masz Raging, 19 równo. No to jak pięknie. A ile mam z tyłu? 17. Tak, więc jedno przechodzi i... No cóż, zobaczmy co tam. Bo nawet mi się nie chce chyba na tego Pondera patrzeć. Aha, w sumie, no nie, no Musisz nic. zagrać 2 slipy, tak naprawdę, i Sprawdźmy. liczyć na to, że coś się zadzieje. Dobra, nie chce mi się tego tutaj, przetasujemy i zobaczymy. No i tak ginę, bo on ma 3 targety, nie? W sensie Bo Gateskeeper ma Vine ma Defendera, ale no dobra, możemy spróbować w sumie. Mam Counterspella też.
ale jest Człowiek to z takie. 38 życia z jednym slipem Tak, jeszcze może być ciężko. problem jest taki, że ile Serpent, 2 Terrory i Delver już poszły, I to, co wyegzailowałeś, tak? plus jeszcze coś. Nie no, 2 Terrory wyegzailowałem, i co jeszcze? No jeszcze on mi, no, tak, Delver, Serpent, Terror, Serpent. Tak, no niestety już dużo poszło, mało targetów. No za wiele nie ma. Dobra. Tego mu nie będę kontrował. Kolejny Basilisk Gate. Pytanie, W czy następnej będzie turze, jeszcze... jest O, jest Fred. Skyfisher. To Mogłem, chyba należało kontrować. chyba tak. Bo teraz już No, nawet chyba ze slipem nie mamy szansy. no tak, bo teraz będzie miał 3, Tak, ten. 3 targety. Sprawdzę jeszcze co tam stopa. Mogłem to też skontrolować, ale już jakby planuję już poddać tą grę po prostu. Jeszcze jakiś Brainstorm w Dim Inferior. Tak, no, trzeba było Skyfishera skontrolować. Dobra, Nie, to już starczy niestety. tego. Teraz tak, sideboard. Pomyślmy. Sleep na pewno. Dispele trafiają w Raven Charmy. Nie wiem, co on tam jeszcze ma. Zakładam, że Raven Charmy będzie grał jako tam Grave Hate. Nie wiem, czy się spodziewać Pewnie tak. jakiegokolwiek innego Grave Hate'u. Być może post sideboard jakieś reliki. No mógłby, tylko czy jeżeli chce grać w Raven Charmy, to czy będzie też chciał grać reliki? Może tak. On też trochę sam korzysta z grobu, bo gra Sacred Cuty, więc tak nie wiadomo. To jest jednak trochę rogue lista, więc nie jest jeszcze tak ustalona. Nie ma setting stone card. Boltów się pewnie pozbędzie. Tak. Bardziej nie wydają się być zbyt dobre. Nie wiem, czy tam Red Blasty jakieś grają w tym. Strzelam, że pewnie jakieś w sideboardzie pyro czy reby są. Tak, tylko czy na tyle, żeby mi się chciało znaczy Blue Blastów raczej nie będę, bo tam czerwonych speli prawie nie ma żadnych. Dispele potencjalnie mogę zostawić, znaczy no Dispele możliwe, że i tak zostawię, no to na Raven Charmy plus te potencjalne blasty, plus coś tam potencjalne. Tak. Dim Inferior tak naprawdę jakiegoś super szału nie robi, bo tych małych stworów aż tak bardzo mu nie chce cofać. Krysalisów też niekoniecznie aż tak mu nie chce cofać, bo to mu robi stworki, które są przydatne. No innych dużych rzeczy nie ma poza Guardianem, którego nie możesz stargetować. Spell Pierce. Raven Charm, potencjalnie jakieś te blasty, ale nie wiem, czy ma to wielki sens. On też Armadillo Cloak. No nie wiem, nie do końca jestem przekonany do tego Spell Pierce'a. Oni tam grają te Ranger Hawki, czy jak to tam się nazywa? Skyfishery. A Glinthołków nie. Glinthołków się Nie, chodziło mi o te, co tam znajdują same siebie. Squadron Hawk. Hawki. Chyba nie, tak mi się wydaje. No nie wiem. Ciężko mi tu trochę wymyślić. Wydaje mi się, że albo Dim Inferior, albo Spell Pierce po prostu wywalę i chyba nic z tego nie chcę tutaj. Z pozostałych. Więc pytanie Spell Pierce czy Dim Inferior. Dim Jedynie Inferior. może Spell Pierce pomagać na Journey to Nowhere, na Malevolent Rumble. Dobra, to z Dim Trabema. Inferiora nie byłem aż tak zadowolony, więc wyjmiemy go. No tutaj z ponderami, mental notami, no kipniemy to. Powinienem znaleźć jakąś akcję z tych ponderów, więc 3 landy. Czy chcę jak na początku sejklować Loriena? Mogę to zrobić później chyba. Mogę też potencjalnie sejklować sobie, co tam też z sobie pondera zostawię, więc. odtasować po Tak, ponderze, tak. jeżeli zauważysz, że jednak nie są najlepsze Gramy rzeczy na pondera. topie. No ciekawe. Generalnie
Jest to spoko opcja moim zdaniem tutaj, żeby zmilować Mental Note'em 2 spele. Pytanie, co chcę z tego mieć? Właśnie, czy to kolejny Fodscour, żeby jak najszybciej się przemielić, czy... Wydaje mi się, jeżeli już Szukanie. zrobię tak, Ponder, Mental Note i 2 spele tu zmiluję, to już jest 4, to już nie potrzebuję tak naprawdę więcej, bo tutaj z Pondera, Loriena, kolejnego spela będę miał. Wiadomo, że on może zagrać tam jakiś tam, no ten Relic czy Fraben Charn, ale chyba nie chcę wokół tego grać na razie. Wydaje mi się, że po prostu zostawię tego Pondera, żeby spróbować znaleźć jakąś akcję, bo już teraz dojdziemy do momentu, gdzie chcę znaleźć coś do zagrania. Pytanie, czy Dispela chcę sobie zachować na Fraben Charma, ale no jest to tak naprawdę jedyne, co No mnie jest to urządza w jakiś sposób. w tym momencie jedyny problem też. No. Wydaje mi się, że mogę się pozbyć tego, zwłaszcza, że mówię, no nie jest aż tak źle. Też przydałoby się kiedyś dobrać te terrory, żeby zacząć blokować. Tak. A nie jest aż tak tragicznie odnowić sobie ten grup tutaj z moją ręką, wydaje mi się. Zagramy Delvera, no i jedziemy. Tak, tutaj też każemy oponentowi bronić się z dwóch stron. Z jednej strony Delver jest już w stole, zaraz może się flipnąć, z drugiej wypełniamy grup, więc oponent nie wie, czy my mamy te serpenty Tak. i musi zdecydować, w jaki sposób tutaj się bronić, czy egzailować ten grup, czy jednak próbować się bronić przed Delverami. Na razie wolny start, 2 taplandy, więc Tak, mamy sporo zobaczymy, czasu. czy Delver się flipnie. Czy mamy Lucky Flip? Island. Island. Wydaje mi się, że Na mógłbym pewno nie powoli zacząć. pokażemy. Pytanie, czy cyklujemy. Wydaje mi się, że cyklujemy. Jakby ten plan nadal grania miliona landów do Loriena, nie wiem, on mi się wydaje troszkę powolny. Ale może, w sumie i tak jeżeli będę dogrywał te landy przez następne 2 tury, w tym momencie mogę zagrać Pondery i coś tam, a Loriena faktycznie na refill zostawić. Wydaje mi się, że jest to jakaś opcja potencjalnie. Nie wiem, czy on będzie grał jakieś tam counterspele, no Red Blasty może tak, ale nie, jest Naya, no to nie będzie miał counterspeli takich zwykłych, ale... Tak, raczej Pyroblasty Reby, to jest to, Teraz czego tak. się spodziewamy. Pytanie, czy wolę mieć Islanda, czy Loriena w ręce? Wydaje mi się, że Loriena chyba w tym spocie. Więc niech będzie, że zostawimy. Teraz tak, jeżeli sobie tu dam radę ustawić Delvera, to drugi Ponder chyba zostawię po prostu, bo nie wiem, co by tu musiało być, żeby mi się to jakoś opłacało. Nawet jak dobiorę Terrora, to też mógłbym zagrać Ponder, Terror, żeby sobie manę zachować, ale w tym momencie ten jeden many mnie szczególnie nie urządza. Nie wiem, czy on ma Red Blasta, nad którym się zastanawia, czy... Tak, tego Pondera można wtedy zostawić na później i tak terror kosztuje całą manę i tak. No. Counterspella na razie chyba trzymać nie muszę, więc wezmę Terrora i zagram. No on może mieć tutaj, może mieć tego Red Blasta teoretycznie, ale czy ma otwartą czerwoną? Ma. Czy ja chcę mu wierzyć w tego Red Blasta? I jakby tego Terrora sandbagować przez następną turę. Na Counterspella i tak będę miał targety. Daję mu wykorzystać manę, jeżeli zagram Terrora, ale Flipujesz Delvera, też już jakiś klok będzie, więc... tak, więc chyba położę tak. Terror, Counterspell Foxhauer. Counterspella na następną turę będę chciał mieć. No. Mogłem w sumie zaatakować najpierw może na... Może podkusiło Zawsze przeciwnika, można żeby było dać zabić przeciwnikowi Delvera. szansę, żeby właśnie zagrać jakiegoś Bolta albo coś takiego. No,
No Bolsa akurat i tak w miarę sensowne zagranie w Delvera, myślę tutaj, ale... Tak, ale może ma i Bolta i Pyroblasta. No tak, to też prawda. Bardziej myślałem, że może najlepiej to było jakby Red Blasta zagrał w Delvera, ale... Oponent musi się namyśleć, czy ten terror może wejść, czy nie może wejść. No, będzie chyba Red Blast. Jak Okej. jest Pyro. No w każdym razie nie sądzę, żeby tam przeciwnika podkusiło, żeby zużyć ten jeden, znaczy żeby nie przyjąć tego jednego punktu obrażeń, więc... Gra Fraben Charma. Po Ja mam grobie na na górze szczęście Counterspell. mamy Counterspella i potem Fodscouera. Fodscour jest dość przydatny potencjalnie w tym spocie, a więc pytanie, czy zostawiamy ponder na... Znaczy w sumie dobra, ja mogę z tego pondera po prostu dobrać coś, bo w następnej turze nie ma szansa, że będę chciał zagrać Lorien, bo chyba nie będę chyba chciał jakby marnować tylu many. Tak, no problem jest taki, że jeżeli się wytapujesz, to możesz oberwać Guardianem. To jest bardzo blisko końca gry. Island. Dobra, no położymy tak. W tej turze i tak nie mogę zagrać 2 counterspelli, więc mogę sobie dać opcję tego Fodscouera, jakbym jednak chciał go zagrać, bo chyba chcę zachować te counterspelle. No teraz teoretycznie mogę po prostu w następnej turze, jeżeli przeciwnik nie zrobi teraz ciekawego, no to mogę teoretycznie po prostu trzymać 2 counterspelle w następnej turze. Tak, no mamy dosyć wolny klok niestety w stole, ale jest to klok, więc jeżeli obronimy Ale przeciwnik nie sytuację, ma nic w stole, więc jest to też jakaś... może dojedzie. Sacred Cat. No nie będę mu 1-1 lifelinkerach chyba na razie kontrował, bo on sobie go może zembalmować. Tak, no jeżeli mam Basilisk Gate'a, no to No niestety jest to troszkę problematyczne. tak się zadziało i pewnie Pitkeep po Vine. raz drugi. Czy warto mu to skontrować? Wydaje mi się, że może być warto w To sumie. jest praktycznie kontra w Basilisk Gate'a. Tak. I teraz tak. No ja bym się chciał jakoś pozbyć tego kota, tak? O, ma jeszcze tam ryba? Ma, okej. Więc szukałbym slipów, szukałbym Dim Inferiora potencjalnie. Jeszcze to tak jest trochę. Więc czy ten counter spell mi dużo daje w tym momencie? Czy może chcę zagrać pod Scour teraz? Spróbować dobrać coś? No oponent Mógłbym też... dojeżdża już tak naprawdę samym tym Sacred Catem, więc... Tak. No tylko teraz tak, mogę sfodscorerować teraz, jak nie dobiorę nic, po prostu zagrać Lorien Revealed i jedną turę sobie wziąć, no bo muszę jakiś plan obrać. Albo mogę dobrać counterspella, zagrać Fodscour w następnej turze i trzymać counterspella i wtedy liczyć, że w następnej turze coś zdziałam. Wydaje mi się, że tutaj na tego kota po prostu muszę znaleźć jakąś odpowiedź, więc jakby zagranie Fodscouera teraz i potencjalnie Oriena w następnej mnie trochę przyspiesza o jedną turę w tym, więc chyba tak spróbuję zrobić. Żadnego slipa nie zsimulowaliśmy. No tak, oponent nawet jak zagra teraz Basilisk Gate'a, to i tak może odpalić tylko jednego, więc to jest +4. Mogę zagrać po prostu terrora w tej turze. Tak. I potencjalnie się wymieniać z kotem, który co prawda może wrócić z Embalma, ale no jest to prawie removal. No tak trochę średnio w sumie, ale też, no dobra, czyli potencjalnie... Tak, no alternatywą oczywiście jest zagranie Jest Loriena, Lorien. uzupełnienie Wydaje mi się, że to jest w ręki. miarę sensowne, żeby po prostu Tak, zagrać mamy Lorien dużo i wtedy opcji na następną turę. od następnej tury będziemy próbowali coś zdziałać, bo tutaj faktycznie, jeżeli zagram tego terrora, tradenę z kotem, to wydaje mi się, że wiele nie zdziałałem.
Teraz jeżeli oponent zagra jakiegoś Freyben Charma znowu, to troszkę będę miał problem. Zagrał medyka. I sobie tego kota zbufuję. No tak, temu atakowi praktycznie nie mogliśmy zapobiec. No niestety trochę za dużo tych landów. No, Delver wiele tu nie wnosi. Możemy zrezolwować 2 terrory, a potem w następnej turze może dograć tego Basilisk Gate'a i zrobić 2 razy po +5. No ale tak czy siak mam wtedy, no nie. Znaczy dobra, bo tu jest problem jest taki, że... Ups. Tak, 2, ale... Problem jest taki, że... Znaczy no, to atakowanie Delverem i tak nic nie wnosi, już wolę chyba spojrzeć, czy te bloki jakoś się lepiej ułożą. Potencjalnie. Ma Basilisk Gate'a drugiego. Tak, jeżeli on sobie tam zrobi 11. No i teraz tak, czy to jest dla mnie warte tradowania dwóch terrorów za tego kota? Czy liczę na to, że z góry dobiorę znowu jakiś tam removal? I tak w następnej turze, znaczy no najlepiej tak bym dobrał Sleep of the Dead. Wydaje mi się, że moja droga do zwycięstwa to jest tutaj nie blokowanie. Dobranie tego sleepa, stapnięcie mu 2 sforków i ja zaczynam atakować. Tak, no Bo stracenie teoretycznie dwóch... dwa no. ataki dwa ataki co prawda go nie mamy, bo on teraz dostaje życie, ale ten sleep może nam otworzyć drogę do zwycięstwa. No bo tutaj jakby czy stracenie 2 terrorów, czy czampnięcie tego, no wydaje mi się, że żadna z tych linii nie wnosi nic. Sprawdźmy co tam. Lorien, no tutaj mi może dać Dim Inferior albo Sleepa i wtedy, no wtedy nie wiem, wtedy... Kupujemy tury. No dobra, nic Tak. tu nie zdziałam. Dobra, dam przeciwnikowi zagrać Potrzebujemy i 2 zaatakować. champ blokerów. Znaczy, no ja nie chcę tutaj atakować tak czy siak, bo w sensie, jeżeli zostawię sobie 2 blokerów, w sensie to on po prostu może obu zbuffować po jednym. Jeżeli tak zostawię, to przynajmniej mam jeden potencjalny double block sensowny, nie? Tak, w tym momencie bez dogrania kolejnego gate'a. Tak jest, no niestety zresolwował Guardiana. To może być problem. Chyba przegrywamy w następnej turze. Chyba tak. Niezbyt uczciwa to gra No powiedz, z praktycznie Joną pauperową, z którą nie da się nic zrobić. no sprawdźmy, co tam... trzeba wybrać. Co tam możemy dobrać jeszcze? Sleepy No i są, jest tak? sleep, ale niestety No, z Dim Inferior Guardianem też znaleziony. nie pomaga. No Nawet cóż. 2 sleepy i 2 dim inferiory. No No niestety. nic. 2-3. Znaczy, no mówię, jak na pierwszą ligę to nie jestem Tak, szczególnie myślę, że zawiedziony. Wolałbym jakby było 3-2 chociaż, ale nie ma totalnego blamażu, więc nie było 0,5, którego się tak obawiałeś. tak. No 2-3, jak 2-3 to nawet jest szansa, że byli gorsi ode mnie, więc to już w ogóle nie jestem w grupie tych, co sobie najgorzej poradzili. Najważniejszy turniej wygrałeś, więc tam ligę na modo to tam sobie można gdzieś Tak. odstawić. W szczególności, że tam na elfy to w ogóle chyba nie miałeś żadnych szans tutaj. No ta gra, gdzie mnie Vanguard ostatecznie pokonał, jakby, znaczy tak jak się ułożyły drawy, to wydaje mi się, że żadna z tych linii nie wygrywała, natomiast była szansa z tymi gatshotami, że jakby troszkę tam się lepiej ułożyły drawy, to była szansa dograć. Tak jest. Na kawę się z Olesiem nie umówię, na piwo się mogę umówić. Tak, jak przyjedzie do Torunia albo jak ty przyjedziesz do Warszawy. Mam nadzieję tylko, że zbyt boleśnie wolne nie było granie. Mówię, to wydaje mi się, ze względu faktycznie na to omawianie wszystkich linii możliwych. Tak, myślę, że to było właśnie ciekawe, żeby zobaczyć też to, w jaki No ja sposób ty myślisz, jaki był proces twój. Mam trochę tendencję do, Porze. nie wiem, może overexplainowania, że tak powiem. Jakby może nie wszystko trzeba powiedzieć, może niektóre rzeczy są oczywiste, no ale
Myślę, że było ciekawie. Bardzo Ci dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie i się pojawiłeś. Ja dziękuję za zaproszenie i właściwie nie wiem co i. Mamy nadzieję, że jeszcze się u nas pojawisz. Może jeszcze jakieś turnieje powygrywasz, zobaczymy, co tam będzie. No tak, tak. E, A to moja kamerka pięknie widzę wygląda na powiększeniu. 720p kamerka niestety. Jak się nie ma, co się lubi, No tak, tak, no wyciągnięta z szuflady była w ostatniej chwili. tak jest. Ja Ci dziękuję. Ja również Tobie bardzo dziękuję i dziękuję widzom. Ogłoszenia parafialne. Za tydzień, za tydzień mamy specjalny odcinek, będzie Showdown. Zaproszeni zostali Sodek oraz Franek, przepraszam, Skóra oraz Franek z GMP i będą grali naprzeciwko siebie. Odcinek poprowadzi Prospero. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wszystkim jeszcze raz i do zobaczenia w następnym Pauper Dojo.